Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 2 lutego 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie 84. odcinek Nurdis Tryget Live w kolejnej rozmowie o medycynie przedszpitalnej. Witam wszystkich Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie i jest mi ogromnie miło, że po raz kolejny zdecydowaliście się Państwo spędzić odrobinę czasu w naszych skromnych progach. Dziękuję wszystkim tym, którzy udostępniają informacje o naszych wydarzeniach, o naszych postach, o naszych zapowiedziach. Dziękujemy, że Państwo komentujecie te audycje, które goszczą coraz więcej widzów i słuchaczy. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że kolejne wydania NT Live będą nadal spotykały się z Państwa dużym zainteresowaniem. Witam już bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów i słuchaczy, którzy zgromadzili się i już zaczęli komentować nasze spotkanie. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy i oczywiście namawiamy do tego, by skorzystać z takiej malutkiej ikonki, udostępnij relacje live, NT Live na swoich profilach społecznościowych, za co będziemy niezmiernie wdzięczni. Zanim zaprosimy do studia naszego gościa, zanim słów kilka na temat tego bardzo ciekawego człowieka, pod wieloma względami, który jest taką, jakby powiedzieć, puszką z energią, która non-stop gdzieś kipi, gdzieś się non-stop ten człowiek uśmiecha, cały czas jest pozytywny, to za chwilkę na ten temat więcej, o samym gościu również, ale zanim to się stanie, to jak zwykle, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję naszym stałym partnerom. Ratownik na Wyspach dzisiaj szczególnie będzie nas wspierał, będzie Ratunkowa w Roztoce, będzie Paramedyk Polan, ratownictwo medyczne, łączy nas wspólna pasja. Dziękuję również Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Marek Maślanka, Prehospital Blog, Lukas Felczer. Dziękuję tym profilom, dziękuję administratorom tych blogów, tych profili za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj w sposób szczególny witam Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, Pracownię Zdrowia, Fizjoterapii i Rehabilitacji, miejsce, gdzie, no właśnie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać w kontekście jednego wątku. I jest z nami dzisiaj Abram International, profil, gdzie między innymi dowiecie się Państwo o rejestracjach związanych z uprawnieniami polskich ratowników medycznych, którzy starają się dostać do brytyjskiego NHS-u. Ale to już za chwilkę, to już za moment, żebyśmy mogli porozmawiać już bardzo rzetelnie na ten temat i przede wszystkim rzeczowo, to pozwolicie Państwo, że przedstawię naszego gościa. A jest nim ratownik medyczny, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie uzyskał stopień magistra zdrowia publicznego. Nasz gość pracował m.in. jako instruktor w Szkole Ratownictwa WPR w Katowicach oraz jako instruktor w bardzo ważnej instytucji, w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Swoje doświadczenia nasz gość zdobywał również poza Polską, brał udział w wymianie edukacyjnej, która realizowana była w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Myślę, że dzisiaj na ten temat nasz gość troszeczkę opowie. Miłośnik gór, uczestnik szkoleń Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego GOPR-u, jego szczególne zainteresowania to podróże, nurkowanie i paralotniarstwo, o którym dzisiaj szczególnie powiemy, ale przede wszystkim ratownik medyczny z doświadczeniem z polskich zespołów ratownictwa medycznego i człowiek, który jak wielu z naszych fantastycznych ratowników medycznych z Polski rozpoczął swoją przygodę w Northwest Ambulance Service. Do niedawna był tam pracownikiem, od pewnego czasu już nie jest, ale wszystko to opowie sam nasz gość, którego witam w studio, a jest nim Łukasz Mścisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za to przedstawienie. Witam Cię, Jacku, witam wszystkich oglądających. Cześć. Cześć. No i ja właśnie powiedziałem na początku, że Ty się non-stop uśmiechasz, non-stop jesteś zadowolony. Zaraz mi koniecznie musisz zdradzić, dlaczego się tak dzieje i co jest tego powodem, ale pozwolisz, że na początku odniosę się do naszych widzów, do naszych słuchaczy. Te osoby
naturalnie będą przewijały się na naszym ekranie. Już jest z nami Widzę Leszno, jest z nami pan Bogdan, wspomniane osoby, Paweł Bednarenko, który dzisiaj jest dobrym duchem naszego spotkania. Paweł będzie na techniczne sprawy takie odpowiadał również z punktu widzenia konsultanta tego NHS-u, bo jak wszyscy wiemy, Paweł Bednarenko, jego profil Ratownik na Wyspach, to są te miejsca, gdzie się można ogromnie dużo dowiedzieć na temat właśnie miejsca, gdzie do niedawna nasz szanowny gość pracował. Jest wspomniany Abram International, jest z nami dzisiaj pan Mateusz, więc jeżeli pojawią się pytania typu jak ta autoryzacja, co wysłać, co zrobić, to posłużymy się kompetencjami pana Mateusza i bardzo serdecznie dziękuję, że jest z nami. Dzisiaj naszym gościem po drugiej stronie jest Michał Żyła, którego pozdrawiamy, który niedawno zasiadał tutaj z przodu i jak wiemy też się dobrze znacie, też się dobrze kumplujecie, a z panem Michałem rozmawialiśmy nie tak dawno o działalności norweskiego Lardal Medical Poland, ale to do tego jeszcze wrócimy, bo się podziało bardzo dużo dobrego. Będą pojawiać się nowi goście, będą pojawiać się nowe osoby, które Ci będą pozdrawiały. Drogi Łukaszu, na pewno życzą Tobie, powodzenia. Jest z nami pani Magdalena, ta od angielskiego, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że do nas dotarła, a pani Magdalenie dzisiaj wyjątkowo podziękuję tak już osobiście za fantastyczną rozmowę, jaką mieliśmy okazję przytoczyć. No i teraz raz jeszcze, jak już jesteś na pasku, mój drogi, witam Ciebie w NT Live i powiedz mi proszę, gdzie nas dzisiaj ugościłeś, z jakiego miejsca dzisiaj będziesz do nas mówił i no coś więcej na ten temat. No, ugościłem Was w moim salonie, w którym obecnie przebywamy, w Bytomiu, w moim mieście, w którym mieszkam od ponad 15 lat i właśnie witam Was serdecznie u mnie. Jeżeli Bytom, jeżeli tamte miejsca, chciałbym zapytać tak z ciekawości, rodzina, tradycje górnicze, tamte klimaty, bo wiemy, że pracowałeś w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. To jakieś powiązania, jakimś układem rodzinnym? Można powiedzieć, że układem rodzinnym, dlatego że ja ze Śląskiem koneksji jakichś takich dużych nie mam. Pochodzę z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przyjechałem tutaj podczas studiów w 2004-2005 roku. Natomiast moja żona, moja małżonka ma wielopokoleniowe koneksje właśnie górnicze powiązane z kopalniami, które są już sukcesywnie zamykane na Śląsku, bo Śląsk przechodzi głęboką przemianę właśnie z takiego industrialnego, postindustrialnego zagłębia Polski w nowoczesny, całkiem ciekawie rozwijający się region. Więc tak, tutaj te tradycje górnicze podtrzymuję, ale nie jako grubiosz, czyli górnik, który pracuje na dole, ale właśnie jako instruktor, który szkoli ratowników górniczych, którzy właśnie niosą pomoc górnikom. No wspaniale, no bo przygotowywanie takiej kadry, która wchodzi w stanie bezpośrednio zagrożenia zdrowia i życia, po wybuchach metanu, po tąpnięciach, po różnych sytuacjach, no to jest coś bardzo mocno powiązanego z tym, co obecnie też robisz, bo jesteś teraz w takim miejscu, gdzie, jak żeśmy to wczoraj nazwali, wykuwacie takich ratowników, takie talenty. Ratowników. Tak, ale o tym za chwilkę opowiemy. Dwie rzeczy, jak już ratownictwo i prewencja, noście Państwo oblaski, takie malutkie, jest teraz jeszcze ciemno, jeszcze są te dni bardzo krótkie, pamiętajcie o tym, żeby przyczepić swój odblask w jakimś widocznym miejscu po to, żebyśmy my, ratownicy medyczni, którzy na co dzień z Państwem czasami mamy okazję się spotkać z różnych względów, żeby te sytuacje dla Was były bardziej przyjemne niż mniej takie tragiczne, bo taki odblask ratuje życie, taki odblask powoduje naprawdę dużo dobrego. Tak więc jak zwykle dołączcie, drodzy Państwo, informacje, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie, hashtag NTLive. Bardzo dziękuję za niego, szczególnie jest z nami dzisiaj pani Mirela. Pani Mirela odwala ostatnio ze mną kawał dobrej roboty piśmierniczej. Pani Mirelo, dziękuję Pani za to niezmiernie. Jest z nami pani Justyna Zielona Góra, jest Poznań, tak więc bardzo się cieszę. O właśnie pan Mateusz napisał, że już bez pan, jest dzisiaj Mateusz z nami, tak więc bardzo się cieszę, że mamy wszystkie te oficjalne sprawy za sobą no i właśnie, Twoja kariera zawodowa wiele lat temu rozpoczęła się w
takiej przestrzeni ściśle Śląska, twoich miejsc, bo jest medyczne studium zawodowe w Katowicach, jak pamiętam, najpierw byłeś jego absolwentem, dopiero gdzieś później przejście przez licencjat, studia magisterskie, twoja cała kariera, którą masz za sobą. Ale co się takiego wydarzyło, że pewnego dnia, może wieczora, może o poranku stwierdziłeś sobie, chyba powalczę o coś innego, chyba chcę zobaczyć, gdzie tak naprawdę coś się może tam innego człowiek dowiedzieć. Dlaczego tak się stało, że ten NHS w twojej głowie zakiełkował? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to była taka naturalna droga, jaką obrałem już lata temu, czyli chęć podróżowania, chęć zwiedzania, która we mnie tkwi od dziecka i zawsze mnie ciągnęło za granicę, zobaczyć różne ciekawe miejsca. To mi pozwoliło zwiedzić całą Europę i nie tylko. Na pewno wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 2014 roku z Michałem Starosowskim, którego pozdrawiam, był też taki dosyć istotny z racji tego, że zdałem sobie sprawę, że jednak angielski jest wystarczający, żeby się komunikować, ale potem oczywiście chodziłem jeszcze, dokształcałem przez 2 lata korepetycjami u Szymona Cydzika, którego serdecznie też pozdrawiam, umiejętności językowe. I nie ukrywam, że Tomasz Lem, którego też pozdrawiam, mój obecny kierownik, był takim triggerem, bo w momencie, gdy Tomek jechał do Warszawy na swoje pierwsze interview, wtedy gdy Wielka Brytania, a właściwie South Central London Service, czyli ambulans z jednego z rejonów Londynu rekrutował w Warszawie, Tomek pojechał i mnie do tego namówił. Ale ja tak w sumie jeszcze miałem inne rzeczy na głowie, bo wtedy bardzo czynnie się wspinałem, dużo podróżowałem po górach, więc to się działo w mojej głowie. No ale nie ukrywam, że po 2 latach spowodowało, że znalazłem się w Wielkiej Brytanii. Ale powiedz mi, bo potrzebuję mieć to sprecyzowane, bardziej chęć poznania świata, bo tak jak wiemy z twojego bio, uwielbiasz podróże, uwielbiasz zwiedzać, czy bardziej z punktu widzenia tego, żeby ta ciekawość świata była pokryta z tym, jak jest u Brytów, jak tam ci paramedycy z tych fajnych filmów angielskich pokazywanych gdzieś na jakichś kanałach informacyjnych przykuwali twoją uwagę. Chęć poznawania świata z punktu widzenia podróżowania, czy jednak zakiełkowało w tobie coś, zobaczymy jak jest tam u Brytów? Myślę, że chęć poznawania świata, ale również bardzo istotny moment w moim życiu, kiedy po 12 latach pracy w WPR-ze, w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym, były mocne redukcje etatów kosztem przejścia na umowy zlecenie i ja należałem do takich osób, które przez 12 lat pracowały właśnie na etat, a potem przeszły na kontrakt i tak naprawdę zerwałem swoje korzenie z WPR-em i byłem bardziej tak naprawdę wolnym strzelcem. No i nie ukrywam, że wtedy, gdy to nastąpiło, coraz mocniej myślałem o tym wyjeździe, aż w końcu dopiąłem tego po 3-4 miesiącach starań, bo to był cały proces, jednak przygotowanie do samego interwiu też było dosyć wymagające. No właśnie, no to zapewniam Państwa, że Łukasz nie otrzymał dzisiaj żadnych ode mnie pytań, bo nawet byśmy się tutaj nie ośmielili konstruować pewnego scenariusza dla naszego zaproszonego gościa, ale fajnie wszedłeś w taki obszar, który jest jakby takim kolejnym, już trochę powiedziałeś o tym, jak należało się przygotować, te lingwistyczne umiejętności, przygotowanie odpowiedniego zasobu wiedzy, kompetencji językowych, zdania egzaminu, otrzymania certyfikatu. To jest jedna kwestia. Background wynikający z twojego wieloletniego doświadczenia w polskim ZRM-ie to kolejna rzecz, ale co jeszcze było ważne w trakcie przygotowywania się do tego procesu, zarówno z interview, zarówno z samym umówieniem się na rozmowę o pracę, którą jak wiemy była wieloetapowa, no i inne rzeczy. Co jeszcze należy podkreślić? No zdecydowanie język. Ja tutaj ogromny kredyt Szymonowi Cydzikowi. Tutaj ta jego pomoc była nieoceniona z racji tego, że to on też zbudował tą pewność rozmowy, bo to głównie też o to chodzi. Ciężko jest uwierzyć w siebie, ciężko jest uwierzyć w siebie w momencie, gdy jednak z tyłu głowy masz na myśli, że jednak wszystko musisz tłumaczyć. Szymon jednak potrafił bardzo skutecznie przeprowadzić ze mną zajęcia. Nie ukrywam, że widzieliśmy się regularnie 2 razy w tygodniu przez 2 lata.
Okej. I z takiego po prostu kolegi, z osoby, która uczyła mnie angielskiego, stał się moim przyjacielem. A bardziej mówiliście w języku angielskim, czy w języku tej wersji amerykańskiej? Nie, w języku angielskim klasa, British English. Okej. No to jeszcze pociągnijmy ten temat, ten wątek językowy. To było tak, że jak pojechałeś na to interview, to powiedziałeś sobie, dam radę na spokojnie, niczym mi nie zagrą, czy miałeś jednak z tyłu głowy fakt, że jednak sporo dialektów, sporo różnych odmian językowych, przeróżnych form może spowodować, że no właśnie, niekoniecznie będziesz wszystko rozumiał. I mi jest to bliskie, bo sam na co dzień w tym momencie operuję językiem, który nie jest moim językiem ojczystym. Jak ty żeś sobie z tym poradził? No powiem szczerze, miałem solidne przygotowanie, a to dlatego, że wcześniej przeszedłem interwiu do właśnie londyńskiego ambulansu, gdzie przeszedłem te wszystkie etapy i no dostałem się, ale nie ukrywam, że praca w Zabrzu, w dużym mieście i potem przeniesienie tego wszystkiego do Londynu, do jeszcze większego miasta, no, nie służyłaby kwestii właśnie takiego poznania świata, jakiego ja sobie wtedy wyobrażałem, tylko no niestety to jest bardzo specyficzna praca w mieście, więc akurat zauważyłem, że Northwest Ambulance Service rekrutuje. Nie ukrywam, że zorientowałem się, gdzie dokładnie rekrutują, a było to właśnie ten zachodnie wybrzeże Cambrii. Cambria, przepiękny rejon, Lake District, takie polskie Beskidy, tylko bez drzew, mniejsza ilość drzew, nie ma takich lasów rozległych, tylko są góry, jedne z najwyższych w Anglii, przepiękne jeziora, no i świetne miejsce do paralatniarstwa, do nurkowania, do wspinania, czyli do tego wszystkiego, co robiłem, plus no, piękny teren. No ale nie ukrywam, że o tych wszystkich mocnych różnicach językowych dopiero dowiedziałem się na miejscu, kiedy tak naprawdę spotkałem się z pierwszymi pacjentami i jednak ten angielski, londyński, bądź wiem, są różne regiony Anglii i inaczej mówią w Newcastle, czyli taki Geordie accent, inaczej mówią w Londynie. Jest to, no nie ukrywam, było to wyzwanie. Było to wyzwanie, ponieważ to jest przeniesienie się, jak nie wiem, osoby z Polski do Śląska i taka osoba w pierwszym momencie, kiedy zetknie się ze śląskim dialektem, w szczególności osób starszych, może się bardzo zaskoczyć, ale podejrzewam, że to samo byłoby w momencie, gdybym pojechał na Kaszuby i ktoś by po kaszubsku rozmawiał z kimś z południa, także było to wyzwanie. Jestem przekonany. Pan Andreas właśnie napisał, że pozdrawia z Niemiec. Tak więc, jak widzicie Państwo, dzisiaj dyskutujemy troszeczkę z polskim ratownikiem, z doświadczeniami z NHS-u. Teraz jest znowu w Polsce, jest znowu w domu i robi swoje, a tu pozdrawia nas pan Andreas i bardzo się cieszę, że dzisiaj ten wieczór zdecydował się pan spędzić z nami. No jest z nami Jacek Wawrzynek, nasz gość, który był nie tak dawno właśnie też w Entelife. Cześć Jacek, miło Cię widzieć. Dla słuchaczy ze Spotify przytoczę, cześć Grochu, masz pozdro od Jacka, tak więc bardzo się cieszę, ale widzę, że tutaj jest cała rzesza osób, które Cię z Niemiec, czy nie, przepraszam, to jest z Wielkiej Brytanii pozdrawia. Szkocja, to jeszcze cześć, faktycznie. Cześć Ania. Jest mgła, to musi być ze Szkocji, na pewno, ktoś by powiedział. Ale jest z nami pani Beata z Jarosława Podkarpackiego, tak więc bardzo, bardzo się cieszę. Z tym językiem to jest taka chyba historia, dla mnie osobiście to są takie trudne wyzwania, kiedy są dyżury nocne, weekendowe, kiedy wiadomo, że jest dużo imprez, kiedy jedzie się do centrum Oslo i tam młodzież rozmawia slangiem, ta młodzież rozmawia w taki sposób inny i ja nie ukrywam, że pomimo kilku lat doświadczeń z tym miejscem, z tym zawodem, w tych realiach, mam czasami problem, żeby zrozumieć i wejść w ten dialog. Nie wiem, jak ty sobie radziłeś z takimi ekstremalnymi sytuacjami, no i co wtedy, kiedy potrzebujesz jakiegoś backupu językowego? Jak to wyglądało w praktyce? W praktyce wyglądało to tak, że zanim wyjechaliśmy samotnie na ulicę, to jednak mieliśmy solidne przygotowanie zorganizowane właśnie przez Northwest Ambulance Service, gdzie były szkolenia mentorskie, zanim w ogóle dostaliśmy swoje uprawnienia paramedyczne,
tak zwane epolety. Zaraz będziemy o tym mówili, tak? To nie ukrywam, minęło troszkę czasu. Ja byłem jednym z pierwszych osób, które dostały właśnie epolety po bardzo krótkim okresie probation, bodajże 4 miesiące. U niektórych zajmowało to nawet ponad rok, więc generalnie było to uzależnione mocno od ocen osób, które z tobą jeździły. Dlatego tak jak w norweskim pogotowiu, dobrze wiemy, bo mamy wspólnego znajomego Bartka, którego serdecznie też pozdrawiam, nie ukrywam, to przygotowanie, kwestia mentoringu i wdrożenia jest bardzo istotna, a dodatkowo specyfika terenu, bo musimy sobie zdać sprawę, że tak jak w Londynie, no nie oszukujmy się, mieszka ponad 7 milionów ludzi, tam mieszka cały świat. Tak jest. I tak diversity, czyli to zróżnicowanie jest potężne, tak w Cambrii jest zupełnie inaczej. Cambria to jest po prostu Anglia sprzed 40 lat, jeżeli chodzi o kwestię monokulturowości. No, nie ma takiego zróżnicowania jak właśnie na południu kraju i oni też byli mocno otwarci na polskich paramedyków, a na moich kolegów i koleżanek było nas w sumie ponad 16 osób. Więc przyjechaliśmy taką mocną grupą, dlatego że Cambria z racji specyfiki terenu, dosyć oddalone miejscowości od siebie, głębokie doliny, trudny dojazd, no nie oszukujmy się, że cierpiała na deficyt ratowników medycznych z uprawnieniami, bo angielski system jest oparty na pracy nie tylko paramedyków, ale również techników, emergency medical technician. Pierwszy, drugi stopień, więc mamy tam kilka gradacji, kilka stopni właśnie wtajemniczenia w pogotowiu. No i brak medyków w pogotowiu wyjazdowym było dużym problemem, bo na tak potężny obszar zdarzało się, że byłem jedynym paramedykiem w całym rejonie, w nocy na przykład, na nocnym dyżurze. Zanim jakby wrócimy jeszcze do tego wątku przejścia, przygotowania się do interwiu, to tylko rozwiń, dlaczego były takie problemy, dlaczego w takim miejscu, takim atrakcyjnym i ładnym, bo sam powiedziałeś Cambria i czy nawet niedaleko Londyn, w bogatym kraju i tak dalej, skąd takie duże problemy kadrowe? Jakbyśmy tylko mogli dociągnąć, znaczy doprowadzić do końca ten wątek i na moment jeszcze cofniemy się do twojego interwiu. Jest to na pewno związane z lokalizacją, bo pamiętajmy, że atrakcyjność terenu wiąże się z czymś. No dla mnie ten teren był atrakcyjny na tyle, że chętnie przeniosłem się z Bytomia 3000 km dalej. Natomiast dla większości młodych Brytyjczyków no ten teren jest całkowicie nieatrakcyjny. Farmy, duże przestrzenie, góry. Fajnie jest przyjechać do Cambrii na wakacje, ale żyć lepiej jest w dużym mieście, dostęp do szerokiej kultury, dostęp do jedzenia z całego świata, dostęp do wszystkich dóbr związanych z tym, co daje duże miasto i bliskość cywilizacji, chociażby całoroczny stok narciarski w Manchester albo odległość do lotniska. Dla mnie była to podróż około 2 godzin w jedną stronę. Dokładnie. Tutaj podobnie jest, że w Oslo i okolicy no to jest w porządku, no ale jeżeli przypomnimy postać naszego świetnego kolegi Roberta Cygana, który pracuje bardzo daleko na północy, gdzie jeszcze z lotniska w Budę ma chyba ze 3 godziny jazdy samochodem, to jest coś niesamowitego. Wspomniałeś Bartka Leszczyńskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo Bartek jest absolwentem bodajże katowickich ośrodków akademickich, przynajmniej jednego z nich i jak zwykle podkreślam, przy każdej możliwej okazji, drodzy Państwo, Bartek Leszczyński był pierwszym ratownikiem z Polski, który rozpoczął swoją karierę w OUS, czyli w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, w jednej ze stacji. Jeśli nas dzisiaj Bartek słucha, oddajemy Tobie tutaj naprawdę szacun taki wielki, bo rzeczywiście Bartek był jednym z tych pionierów udeptających ścieżkę polskim ratownikom medycznym w Norwegii. Nie ma nas za wielu, jest tu raptem kilka osób. Powiedziałeś, że duża grupa była wysyłana na rozmowy wstępne i tak dalej. Tutaj jeszcze padł komentarz od pani Izabeli. Cześć Iza, czy są nadal takie problemy kadrowe, ale już teraz widzę, że Mateusz czuwa. Niestety tak i na terenie całej Zjednoczonego Królestwa, bym powiedział nawet, tak rzeczywiście dzieje. Zadawajcie Państwo pytania, proszę, te techniczne tutaj w komentarzach, czy Łukasz będzie chciał na nie odpowiedzieć z punktu widzenia własnego doświadczenia, czy zrobi to świetnie Mateusz, czy jest z nami Paweł Bednarenko.
zapraszam, pytajcie. Ja miałbym jeszcze pewnie więcej kwestii, o których chciałbym się dowiedzieć, chociaż zostawiam to dla Państwa w tej części zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od naszego gościa. No i dobrze, jak już padła decyzja, że tak, jak już wysłałeś, no właśnie, jak to się stało od momentu, kiedy wysłałeś swoją aplikację, do momentu, kiedy Cię zaproszono na takie interview albo do tego interview? Ciężko mi dokładnie przytoczyć, ile to mogło trwać, ale myślę, że około 3 miesięcy. Około 3 miesięcy, bo kwestie przesłania papierów, które były dosyć, też była odpowiednia, że tak powiem, kolejność wysłania papierów, bo jakby składanie, aplikowanie na stanowisko paramedyka też już składanie tych wszystkich formularzy też w pewien sposób zapewniało odsiecz na samym wstępie, więc różnego rodzaju kwestie typu, no przede wszystkim prawo jazdy kategorii C. Musiałem zdać prawo jazdy kategorii C, teraz powoli zaczyna to być obligatoryjne, natomiast tam jest to obowiązkowe. Wszyscy w ambulansie muszą być kierowcami i wszyscy muszą posiadać kategorię C z racji tego, że są do wykorzystania ambulanse kontenerowce z paką z tyłu na bliźniakach, czyli wymagana jest kategoria C, jak również takie Mercedesy Sprintery bądź Fiaty Ducato w zabudowie busa. Więc tutaj wszyscy muszą mieć te papiery, jak również criminal record, czyli kwestie związane z różnego rodzaju problemami z prawem. Musiałem z sądu pobrać takie zaświadczenie, które właśnie szukam w pamięci, jak się nazywa, zaświadczenie o niekaralności. Tak jest. Dokładnie. Tak się nazywa to zaświadczenie. Następnie z policji, z Komendy Wojewódzkiej Policji musiałem przedstawić, czy miałem jakieś wykroczenia w przeszłości, czy mam jakieś punkty karne, więc tutaj bardzo, bardzo dużą kwestię kładzono na kwestię właśnie tych dodatkowych papierów, prócz dyplomu i takich rzeczy potwierdzających wykształcenie. Powiedz mi, czy potrzebowałeś dodatkowe świadectwo niekaralności od lokalnej policji? Bo ja w moim przypadku musiałem to zrobić. Tak, jak wyglądała od lokalnej tutaj? Policji, tak, Okay. od lokalnej policji. Czyli musiałeś zgłosić do najbliższego police komisariatu. station, tak? Komisariatu. Tak. I powiedzieć, ok, potrzebuję, czy to było wysłane jakby obligatoryjnie między pracodawcą a policją? Jak to wyglądało technicznie? Osobiście musiałem wystosować pismo o przedstawienie mojej kartoteki jako kierowcy i też takie pismo urzędowe otrzymałem, że nie widnieje, nie mam punktów, nie wiem, prawo jazdy nigdy nie było zabrane i tak dalej. A z Katowic, z sądu, bo to nie była komenda, tylko z sądu rejonowego musiałem pobrać właśnie zaświadczenie, że nie jestem karany. Pamiętam, że musiałem dwukrotnie wyrabiać z racji tego, że ona ma krótką ważność, 3 miesiące. 3 miesiące. Tak, dokładnie, więc pamiętam, że wyrobiłem za wcześnie, ten czas właśnie 3 miesięczny minął, musiałem mieć nowe, ale na szczęście nic się w tym czasie nie wydarzyło, więc byłem czysty. Chyba, że tak sobie myślę, żeby się nic nie odwaliło. Tak. W naszej pracy bywa różnie, no nie oszukujmy się. Jest to bardzo trudna praca, przede wszystkim związana z drogą. No, zdarzenia drogowe i konsekwencje, które z tego tytułu idą, są nie do przewidzenia, a może zdarzyć się dosłownie wszystko. I potem nie wiadomo, jak ta kariera może się odbyć, drodzy Państwo. Ja mam taką koleżankę, z którą pracuję na co dzień, która kiedyś, dawno temu, niestety trochę przekroczyła prędkość samochodem, gdzieś się tam spieszyła, no i niestety zahamowało to jej proces do dostania się do policji na blisko 5 lat, bo została ukarana dosyć dużą grzywną i nie osądzona, broń Boże, jako przestępczyni, ale osoba, która już niestety nie była taka kryształowa. Tak więc pamiętajcie, jak jeździcie między innymi samochodem, i to nie tylko prywatnym, noga z gazu, bo czasami warto dojechać o 2-3 minuty później do celu, ale bezpiecznie dla siebie, dla załogi i dla pacjenta, bo wiemy, że to jest też bardzo ważne. No i dobrze, przyszła informacja, czy to drogą mailową, czy to może był jakiś list. Te interview, rozumiem, odbywało się w Polsce, czy jednak musiałeś na pierwsze pojechać do Wielkiej Brytanii? Nie, w Polsce, w Warszawie, w hotelu Marriott, niedaleko Pałacu Kultury. NHS wynajął tam sale konferencyjne, bo tak jak mówię, interview składało się z kilku etapów. Rozmowa, po rozmowie, jeżeli przechodziłeś rozmowę, ten etap rozmowy, byłeś zaproszony na właśnie interview z paramedykiem, gdzie miałeś przedstawiony case medyczny, jeden z kilku,
i tak naprawdę musiałeś opisać kartę, jakbyś tego pacjenta przekazał, na co byś zwrócił uwagę, a następnie był właściwie nie interwiu, tylko kwestia jazdy samochodem. Wynajęty został bus, instruktor brytyjski zajmujący się szkoleniem kierowców, bo to jest w ogóle zupełnie inna sprawa, niżeli w Polsce. Podejrzewam, że w Norwegii to wygląda tak samo. Jest specjalny pion odpowiedzialny za szkolenie kierowców, bo podchodzi się do tego bardzo poważnie, z racji tego, że właściwie kierowca ambulansu w Wielkiej Brytanii ma najmocniejsze papiery spośród tych wszystkich kierowców samochodów uprzywilejowanych, dlatego że większe ma papiery niżeli Straż Pożarna i większe niżeli policja, bo przewozi pacjentów w pozycji leżącej, dodatkowo przewozi gazy, które też stanowią jakieś zagrożenie. Duża ciężarówka sunąca z jakąś określoną prędkością, ale łamiąca przepisy ruchu drogowego, więc do tego Brytyjczycy z całym ich takim safety work podchodzą bardzo poważnie. Więc to też był bardzo istotny element i z tego, co pamiętam, też sporo osób miało problemy właśnie z tą kwestią jazdy, płynność jazdy i tak dalej. Więc rzeczywiście. No bo wiemy, że troszkę ta nasza kultura jazdy w ogóle na co dzień samochodem jest inna, powiedzmy, od innych nacji, a już szczególnie można też wskazać takie czasami postawy wśród nas, kierowców, medyków, którzy te funkcje wash and go, czyli 2 w 1 pełnią w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Zapytam z ciekawości, tutaj gdzie pracuję, przez to, że posiadasz kod 160, tak zwany kod do jazdy uprzywilejowanej, na przykład mamy z automatu komplet zniżek ubezpieczenia. Czy macie taką sytuację u siebie? Znaczy mieliście w Wielkiej Brytanii? Jak to wyglądało? Bo akurat możemy liczyć na komplet zniżek w ubezpieczalni, nawet jeżeli na przykład nie mamy swojego prywatnego samochodu. Zdecydowanie wydaje mi się, że coś by się znalazło z racji tego, że ten pakiet obejmujący służby medyczne, mundurowe, różnego rodzaju straż pożarną, policję, jest bardzo dużo dyskontów i można liczyć na różnego rodzaju jakieś ciekawe benefity. Są odpowiednie strony, gdzie można się zarejestrować, ale z tego, co widzę w Polsce, też już zaczyna to być. Pandemia, można powiedzieć, zwróciła uwagę na pewne problemy służby zdrowia, w szczególności zespołów wyjazdowych, ratowników medycznych i pielęgniarki i również lekarzy, więc w Polsce też już można spotkać różnego rodzaju benefity w związku z wykonywaną pracą. No tak, bo wydaje mi się, może są Państwo dzisiaj z nami, którzy podzielą tę opinię, że nie samymi oklaskami człowiek żyje, więc byłoby fajnie, gdyby może w przepisach, w legislacjach, różnego rodzaju postępowaniach, czy na poziomie samorządu, a może wyżej, jednak te służby, do których się zaliczamy, służby ratunkowe, mogły czerpać jeszcze jakieś korzyści z tego, że mamy okazję praktycznie codziennie ratować zdrowie i życie. Tak więc wszystkie te osoby, które nas słuchają, może dzisiaj mają wpływ na zmianę może prawa albo też takiej świadomości, podpatrujcie, drodzy Państwo, jak to jest na przykład w NHS-ie, czy w systemach francuskim, czy niemieckim, bo tam takie rzeczy się zdarzają. Przepraszam Ciebie, Mateuszu. Mateusz tutaj już udziela pierwszych komentarzy, udziela pierwszych wskazówek. Bardzo się cieszę, że to się teraz dzieje. Przypomnę, że jest z nami Mateusz z Abram International i jest z nami Paweł Bednarenko, który też często opisuje takie profity, ale też to są takie ludzkie odruchy wśród społeczeństwa, które są dedykowane właśnie ratownikom medycznym, asystentom, studentom czy paramedykom w Wielkiej Brytanii. I zanim pójdziemy dalej przy tym wątku, miałeś okazję tak już na żywo takiej życzliwości doznać, że się tak wyrażę, od rodzin, od pacjentów, przychodnych osób? Tak, jak najbardziej. Jednak podobnie jak w Polsce, zawód medyka cieszy się bardzo dużym poparciem społecznym. Nie oszukujmy się, że w Polsce ratownicy medyczni tworzą tytaniczną pracę, bez względu na to, z jakimi problemami się borykają systemowymi, to jesteśmy wysoko oceniani w społeczeństwie i mam nadzieję, że trend się utrzyma, a nie tylko utrzyma, ale też będzie poprawiał. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak, jak najbardziej
empatię, za współczucie, za czasami kwestię podtrzymania za rękę, bo nie oszukujmy się, że tam, gdzie była akcja i gdzie się działo, to raczej nie było możliwości na wymianę zdań z rodziną, ale zdarzyło się szereg sytuacji, gdzie rzeczywiście z pacjentem trzeba było zostać dłużej, bo jednak w Wielkiej Brytanii musisz zaopiekować się pacjentem. I to w takim szerokim aspekcie. Pracując w pogotowiu, nieraz zdarzało nam się na przykład robić taki wywiad socjalny, jeżeli byliśmy wzywani do starszej osoby, która mieszka sama w oddalonym miejscu, a ludzie potrafią mieszkać w naprawdę niesamowitych zakątkach Wielkiej Brytanii, więc jeżeli mieliśmy do czynienia z taką starszą osobą, która się przewróciła, zbieraliśmy ten wywiad socjalny, mieliśmy obowiązek poinformować odpowiednie służby. Jednak ten wachlarz możliwości przekazania pacjenta bez konieczności zabierania go do szpitala jest bardzo duży w porównaniu do polskiego. Więc muszę powiedzieć, że w tym wypadku jest to super sprawa, że możemy zadzwonić na przykład do Falls Team i poinformować służby, które zajmują się organizacją właśnie różnego rodzaju dodatkowych poręcz, różnego rodzaju ułatwień w toalecie przede wszystkim dla osób starszych. To jest świetna sprawa. To będzie jednym z pytań, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, co oprócz takiej normalnej pracy ratowniczej wynikających z udzielaniem świadczeń w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia i innych, robią jeszcze paramedycy czy EMT, specjaliści i tak dalej. Za chwilkę o tym. Pojawił się ciekawy komentarz od pana Michała. Panie Michale, proszę koniecznie jeszcze dać znać, jak się sprawują CPR Meter 2, które zostały ufundowane przez Lardal Medical Poland. Mam nadzieję, że to działa i ma się dobrze. Pan Michał napisał taki komentarz: u nas za kolizję z ambulansem z winy innego użytkownika drogi otrzymałem 20% zwyżki na OC, AC w prywatnym pojeździe. Nie wiem, panie Michale, jak to by zadziałało tutaj, tylko chciałem odnieść się do pana komentarza w taki sposób, że kierowca pojazdu uprzywilejowanego ponosi największą odpowiedzialność za to, co się dzieje na drodze, i to, że ja wyprzedzam pojazd albo podejmuję manewr jakiś na drodze, to jest na moją odpowiedzialność. I gdybym ja spowodował wypadek, gdzie zostanie mi to udowodnione, to łącznie z wyrokiem skazującym w Norwegii można dostać. Tak więc to trzeba wypośrodkować. My możemy przekraczać prędkość czy robić pewne rzeczy, ale są odpowiednie przepisy, których nie wolno nam łamać czy przekraczać odpowiednich granic. Myślę, że tak jest podobnie w NHS-ie. Nie wiem, Łukasz, może coś do tego więcej dopowiesz. Jak najbardziej. Jest bardzo intensywne szkolenie przygotowujące do pracy, które trwało 3 miesiące. Przez 1,5 miesiąca uczyliśmy się wykorzystywać sprzęt, który tam mają, i to właściwie czego nam nie wolno robić, bo była tam duża świadomość polskich możliwości ratowniczych, naszych kompetencji i używania sprzętu, który się, można powiedzieć, w większości nie różni od brytyjskiego. Natomiast następne 1,5 miesiąca to było przygotowanie pod kątem właśnie kierowania ambulansu. I ten 1,5-miesięczny kurs był zakończony egzaminem nadającym uprawnienia państwowe do kierowania samochodem, gdzie parę osób, wiem, że tego nie przeszły i musiały jak gdyby ponawiać to szkolenie albo mieć w jakiś sposób wydłużone. Więc tutaj bardzo poważnie traktowana jest kwestia kierowania ambulansem i jest szereg zasad i reguł, które trzeba znać, kierując samochód, takich jak na przykład, że można przekroczyć prędkość, ale o 20 mil, nie o 100%, tylko jak gdyby o 20 i szereg innych dodatkowych rzeczy. A jeżeli tego nie zrobisz i zostanie to zweryfikowane, a ambulansy tam są odpowiednio wyposażone w postaci różnego rodzaju czujniki G-Force, które pokazują, jak hamujesz, jak przyspieszasz, kamery zewnętrzne z każdej strony, więc tam rzeczywiście jest to nagrywane i może być odtworzone. I przemawiać za naszą, po prostu na naszą niekorzyść. Tak, i potwierdzam, dużo rozwiązań, o których powiedział w tym momencie Łukasz, też jest w systemie norweskim. I tutaj kropka, jeśli chodzi o pojazdy uprzywilejowane. Pozdrawia nas Marcin Gałkiewicz. Witam ponownie, pozdrawiam serdecznie Jacku, ja Ciebie też, Marcinie. W 2 zdaniach, kim jest Marcin Gałkiewicz i co tu robi, drogi Łukaszu?
Marcin Gałkiewicz jest osobą, która przyszła do mnie na praktyki, jak kończył szkołę 15 lat temu i od tamtej pory się zaprzyjaźniliśmy. Przyszedł świeżak i się z groszkiem tak, skumplował. ale mogę śmiało powiedzieć w tym wypadku, że uczeń przerósł mistrza. Jeśli mogę tak powiedzieć. No Marcin jest moim współpracownikiem z WPR-u, moim współpracownikiem z CSM-u, no i osobą z jedną z trzech, która wykorzystując swój wolny czas i własne koneksje i znajomości, wybrała się w trip 34-godzinny, 3000 kilometrów na północ. O którym zaraz. Po mnie właśnie, tak. O którym zaraz tu postawimy małą kropkę, do którego wątku wrócimy na pewno. Obiecuję Państwu, zresztą to było zapowiadane w trakcie naszej zapowiedzi, że na pewno porozmawiamy o NHS-ie, na pewno zapytamy naszego gościa, jak zaczynał. Kolejne pytanie, już się możesz nad nim zastanowić, jak wyglądały Twoje pierwsze dyżury. Już wcześniej mówiłeś, jako taki wprowadzający musiałeś trochę zasłużyć, trochę zapracować na to, żeby uzyskać odpowiednie oznaczenie na Twoich barkach. Zatem bardzo będę Cię prosił, żebyś sobie cofnął się pamięcią, żebyś wydrapał z tej przestrzeni właśnie swoje pierwsze dyżury i jakie wspominasz. A druga część naszego spotkania, oczywiście poprzedzona albo w trakcie której będą pytania od widzów i słuchaczy do Ciebie, komentarze i tak dalej, będą do Państwa dyspozycji. No to właśnie, jak pamiętasz ten pierwszy kontakt na żywo z nowym miejscem, dyżur za chwilkę, jak fizycznie przyjechałeś, ktoś Cię tam przedstawił, ktoś powiedział, nie wiem, słuchajcie, od dzisiaj pan Łukasz będzie z nami pracował, każdy podszedł się przywitał, jak to wyglądało? W każdej stacji myślę, że mogą być troszeczkę inne zwyczaje, ale czy można byłoby powiedzieć o jakiejś takiej etykiecie wprowadzania nowego człowieka do zawodu w tam pracującego? Tak, można tak powiedzieć. No nie ukrywam, że my byliśmy, bo mówię tutaj w imieniu grupy, która ze mną była w jednym czasie, 3-miesięczne szkolenie, gdzie codziennie widzieliśmy się. To były naprawdę intensywne zajęcia od 8 rano do godziny, już nie pamiętam, 16, 17, no cały dzień po prostu głowa bolała. Cały dzień wykłady, rozmowy, wykłady, analizy, ćwiczenia, symulacje, rozmowy, wykłady, analizy, a potem właśnie półtorej-miesięczny kurs prowadzenia ambulansu. Więc niesamowite podziękowania dla Caroline Hastings, którą serdecznie pozdrawiam, szefowa moja poprzednia, która nas wprowadzała w tamten system, służyła przede wszystkim radą, ale też swoim czasem. No a poznanie z zespołem w moim wypadku było dosyć nietypowe, ponieważ zaczęliśmy od imprezy, czyli zanim wszystkich poznaliśmy w pracy, zostaliśmy zaproszeni na imprezę świąteczną, już nie pamiętam dokładnie, czy to, tak, świąteczna, bo to był październik, więc te 3 miesiące szkolenia, więc impreza świąteczna i wchodzimy my, więc taka konsternacja, ponieważ wszyscy się dobrze znają, wiesz, no impreza pogotowiona i nagle wchodzi, nie wiem, 15 chłopa, jedna dziewczyna z innego kraju i no nie ukrywam, to przełamanie lodów było takie troszeczkę dziwne, ale nie ukrywam, wszystko poszło dobrymi torami. Czy wprowadziliście do tej imprezy polskie wątki, polską kulturę i tradycję imprezowania, czy to musiało być takie typowo brytyjskie, jak się często widzi na jakichś filmach? To było takie typowo brytyjskie i z punktu widzenia Polaka było to dosyć nietypowe, ponieważ były tańce takie country w szeregu i muzyka, DJ, więc no, było bardzo ciekawie. No, inne doświadczenie, na pewno. No bo tak, no bo jedna rzecz to, że no, naród piękny jakże polski no ma swoje tradycje, no ale ty jeszcze ze Śląska, to aż musiało w tobie kipić przecież, jak takie imprezy powinny wyglądać. Wspomniane Centrum Ratownictwa Górskiego, no i żona. Tutaj pozdrawiamy twoją małżonkę, bo powiedziałeś, że serdecznie pozdrawiam. Krótko przed audycją wieczorną no, wyjechała na wyjazd, bo jak mi opowiedziałeś, jest pielęgniarką, pracuje od wielu lat w polskich ZRM-ach i chciałem pani pogratulować tego jubileuszu, który już za chwilkę przed panią. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy i osobiście wyrażę słowa uznania, bo tyle lat w ZRM-ach to naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy. Oj tak, zdecydowanie.
Świetnie. Pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich naszych widzów, naszych słuchaczy. Napiszcie koniecznie, skąd nas dzisiaj, drodzy Państwo, oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie, w jakich miejscach przyszło Wam włączyć kanał NT Live. Może są to takie przestrzenie, takie zakątki, gdzie jeszcze nie byliśmy i będzie nam niezmiernie miło, jeżeli się tutaj, drodzy Państwo, wyświetlicie w naszych paskach. Marcin Gałkiewicz napisał tyle. Od Łukasza uczyłem się ratownictwa. Mega gość i świetny ratownik. Tak więc przekazuję dobre słowo i od razu Ciebie zapytam, jak Ty to robisz? My żeśmy się poznali w Dolinie Roztoki, w fantastycznym schronisku, dzięki Przemkowi, dzięki Adamowi, dzięki Karolinie, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jestem im wdzięczny ogromnie za to, bo między innymi jesteś owocem tego spotkania. Jak Ty to robisz, że Ty się non-stop uśmiechasz, non-stop Ci się nie gaśnie ten uśmiech i jak przygotowywałem się do rozmowy na Twój temat z Tobą, mówiliśmy o Tobie, to każdy to podkreślał. Gość się non-stop uśmiecha, non-stop jest pozytywny, pomimo pewnych rzeczy, o których będziemy za chwilkę omawiać. Gdzie jest recepta? To taki oddech przed kolejnym wątkiem z NHS-u. No niektórzy żartobliwie mówią, że jest to efekt farmakoterapii odpowiednio dobranej, ale nie. Myślę, że taki styl bycia po prostu. Jestem osobą, która no przede wszystkim z racji wykonywanej pracy, a szkoleniem i kształceniem zajmuję się od lat, bo już tak jak wspomniałem, studium to było miejsce, gdzie zacząłem pierwsze kroki w ratownictwie i tam dydaktyka była na bardzo wysokim poziomie, więc przeszkolenie potężnej ilości dzieci w szkołach podstawowych, jakichś przedszkolach, a potem oczywiście osoby dorosłe i kursy certyfikowane no wymagają od tego, żeby raczej instruktor był osobą pogodną, otwartą, a nie smutas, który przez 8 godzin będzie nam coś tłumaczył. Więc na pewno to też ma jakiś wpływ, ale no, taki vibe. Drodzy Państwo, dementujemy. To nie wina farmakologii, to nie wina jakichś polepszaczy nastrojów, po prostu Łukasz. Tylko woda. Tylko woda, o ksywie Groszek po prostu tak ma. No dobra, a skąd ta Twoja ksywa? Pochwal się. To też są czasy właśnie, gdy przyjechałem na Śląsk, rozpocząłem naukę w studium i po prostu nie mam zielonego pojęcia. Może upodobanie zielonego koloru, nie, ciężko mi to powiedzieć, w ogóle do mnie nie pasuje, ale przylgnęła na tak długo, że już po prostu nie myślę nawet o tym, ale rzeczywiście. To widzisz, to nawet barwy Nordistrigget Tobie pasują, bo i mamy fiolety i róże, jakieś inne. A że Aurora Borealis, królowa północy, rozświetlająca północne niebo, pięknie zielenią Tobie dzisiaj świeci, tak więc proszę Cię bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. No dobrze, no to te pierwsze dyżury, te pierwsze takie branie tego prehospitalu, jak to napisał na swoim profilu Tomek Janus, Prehospital Blog, kolejna odsłona, kolejna rozmowa o brytyjskim prehospitalu. No i właśnie coś konkretnego, jakieś wspominki, coś, do czego chciałbyś się odnieść, jak to rzeczywiście wyglądało? Pierwsze dyżury, może po kolei, bo na początku te dyżury łączone z mentorem są bardzo istotne, z osobą starszą, doświadczoną, która pokazuje nam, jak wykonywać tę pracę, jak komunikować się, ocenia naszą komunikację. Często zdarzało się, że byłem pchnięty, no dobra, to jest Twoja chwila, musisz zrobić referal. Zadzwoń i po prostu przedstaw tą sytuację służbom właśnie false team, czy jakiś safeguarding związany z dzieckiem, które się okaleczyło, no i kwestia rozmowy cały czas popchania do przodu, ale pierwsze dyżury to były właśnie związane z PTS, czyli Patient Transport Service. Zawożenie ludzi na planowe zabiegi do różnego rodzaju miejsc, gdzie mają mieć zrobioną taka klinika jednego dnia. Mamy pacjenta, który musi trafić do szpitala na, nie wiem, dializę i go przewożę. Więc pierwsze to były takie dyżury, potem dyżury w ambulansie, potem dyżury z technikami, no i finałowe dyżury jako paramedyk, już z drugim paramedykiem, właściwie z moją mentorką Iwon, którą serdecznie pozdrawiam, Iwon Farrell. I nie zapomnę pierwszego dyżuru, właściwie ostatniego dyżuru z nią, kiedy już jako paramedyk z ichniejszymi uprawnieniami mogłem założyć wkłucie, mogłem zaintubować, mogłem wykonać te czynności ratownicze i gdy na totalnym luzie spędzaliśmy dzień z Iwon, popijając kawę z Greksa, dostaliśmy wezwanie do próby samobójczej. Facet skoczył z mola, właściwie z mola, z takiego nabrzeża do
morza, które było podczas sztormu, więc tam zaangażowanie służb, policji. Dojechaliśmy na miejsce, już policja, właściwie Straż Morska, czy ten Coast Guard wyciągnęła gościa na tą część, gdzie było bezpiecznie. Uciskanie klatki piersiowej i defibrylacja z użyciem AED była prowadzona przez policjantów, którzy byli już na miejscu, bo pamiętajmy, że to są duże odległości, więc nam też zajęło troszkę czasu, żeby przyjechać, ale byliśmy pierwsi. Gościa wzięliśmy do karetki, no i teraz się zaczęło. Nie ukrywam, że było mi bardzo miło, kiedy mogłem pierwszy raz pokazać te nasze polskie skille wyrobione w polskich warunkach, gdzie za pierwszym razem pacjent zaintubowany, moja mentorka, nie mogąc się zakłuć na obwodzie, bo facet był w hipotermii, no skorzystając z miejsca od głowy, zakułem tą szyjną zewnętrzną pomarańczowym węflonem, który też był taki... Klasyk. No i podłączenie na wentylację, nie zapomnę jak śmigłowiec, którym potem po 2 latach miałem przyjemność, może nie przyjemność, ale jednak w którym byłem, przyleciał po tego gościa i doktor, który był na pokładzie, mówi super, to przed tym transportem wszystko zobaczymy, chciałem tylko jeszcze osłuchać. Kto intubował? Polski paramedyk. Nie? Dobra. Jak w Hucie, no. Kto zakładał szyjną zewnętrzną? Polski paramedyk, więc to było takie dosyć bardzo, bardzo przyjemne w tamtym czasie i nie ukrywam, że no, nabrałem pewności siebie co do miejsca i czasu. Ja mam wrażenie, drogi Łukaszu, że czasami to założenie dużego wkłucia na szyjnej zewnętrznej robi większe wrażenie niż zaintubowanie pacjenta. Nie wiem skąd to się bierze, bo to jest takie spektakularne rzeczywiście. Ale w polskich warunkach bierze się to tylko i wyłącznie z możliwości dostępu do dużego naczynia od strony głowy, bo jednak pamiętajmy, że w Polsce byliśmy nauczeni pracy w 2 osoby, chociaż swoją pracę zaczynałem w zespołach 4-osobowych, bo pracowałem na karetce neonatologicznej, gdzie oprócz mnie była pielęgniarka neonatologiczna, był kierowca, tak zwany kierowca medycyny, który zajmował się tylko i wyłącznie kierowaniem i był specjalistą w tym, co robi. No i oczywiście neonatolog. Po latach były to zespoły 2-osobowe, no i potrzeba matką wynalazku, trzeba sobie radzić. Kierowca medycyny pewnie miał, nie wiem, Władysław na imię, albo może jakoś tak, któryś z tych bohaterów. Było sporo chłopaków, tak. Bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, pozdrawiają Ciebie osoby różne, z różnych miejsc Polski i są i panie, i panowie, i niesamowicie, że widzę tutaj nowe osoby. Witam Was, drodzy Państwo, w naszych skromnych progach, ale dzisiejszy 84. odcinek w takim towarzystwie, w towarzystwie gościa, który jest non-stop uśmiechnięty, lubi zielony kolor i ma ksywę Groszek, to jest naprawdę wielka przyjemność. Panie Grzegorzu, dobry wieczór, pan Grzegorz Lewandowski jest jak zwykle z nami. Podał już pierwsze pytanie, zadał pierwsze pytanie. Panie Grzegorzu, pozwoli pan, że jeszcze chwilkę, jeszcze moment, jeszcze troszeczkę poczekamy z naszym gościem, porozmawiamy o tych kwestiach interesujących właśnie nas, właśnie o pracy jako polski ratownik w tym twoim miejscu, w którym pracowałeś do niedawna. Dlaczego już nie, to za chwilkę o tym już powiedziałem. Chciałbym zapytać o pierwszą sytuację, którą było tobie bardzo trudno zrozumieć. Wręcz powiedziałeś, dlaczego tak, dlaczego nie tak jak w Polsce, bo działa to znacznie bardziej efektywnie, znacznie bardziej poprawnie, dlaczego sprawniej. Bo wiem z doświadczenia własnego, że nie wszystko, co jest gdzieś tam daleko, działa na 100%. Czasami znacznie lepiej funkcjonuje to w polskim systemie. Czy miałeś taką sytuację? Tak, jak najbardziej. No, co to było? Pierwsza sytuacja. Przede wszystkim ograniczenie możliwości wykorzystania sprzętu, który się ma w postaci LifePacka najczęściej, bo mówimy tu o kardiowersji, o stymulacji, która w tamtych warunkach byłaby zbawienna, bo osobiście miałem 3 pacjentów, których wywoziłem do szpitala oddanego o 50 mil, drogami takimi dosyć krętymi, więc ta prędkość nie może być duża, a byli właśnie w stanie wymagającym kardiowersji i której nie mogłem wykonać. Więc postępowanie było jedno, założyć quick combo na klatkę piersiową, obserwować i w przypadku zatrzymania zdefibrylować, co też uczyniłem. Jeden raz
dwukrotnie, a drugim razem chyba trzykrotnie, bo jeszcze na samym wyjściu z karetki, jak już przyjechaliśmy do PCI, pacjent nam się zatrzymał, więc rzeczywiście tego typu sytuacje czasami były trudne, bo wiem, że możemy to zrobić, potrafimy to zrobić, ale nie możemy tego zrobić z racji tego, że nie jesteśmy jeszcze senior paramedykami, advanced paramedykami, więc z jednej strony ta gradacja i dopasowanie roli do osoby, która chce ją pełnić, no jest świetną sprawą, ale z drugiej strony też wiąże nam ręce. A te blokady, bo ja je znam u siebie, ale nie chcę Państwa zanudzać systemem tutaj w Oslo, te różnice wynikające z kompetencji były spowodowane tym, że po prostu ta procedura medyczna była zarezerwowana dla kogoś bardziej przetrenowanego, ktoś, kto będzie tym CCP czy Advanced, który więcej czasu spędził między innymi w centrum symulacji, czy robił inne rzeczy. Tutaj za chwilkę padnie pytanie od pana Michała. Rozumiem, że ten podział, gradacja kompetencji była za to odpowiedzialna, tak? Tak, jak najbardziej. No w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że ratownik po 3-letnim licencjacie wychodzi tak naprawdę z najmocniejszymi uprawnieniami na świecie, ponieważ polscy ratownicy mają bardzo duże kompetencje i są uczeni na studiach bardzo dużo nowoczesnej, ciekawej wiedzy, gdzie za granicą te kompetencje są jednak mocno okrojone, ale związane z rozwojem, z nastawieniem na rozwój zawodowy. Czyli jeżeli chcesz być osobą odpowiedzialną za prowadzenie jakiegoś critical care team, coś takiego, no to musisz przejść odpowiednie szkolenie, musisz wyspecjalizować się w danym zagadnieniu, jechać na odpowiednie szkolenie wykonania wkłucia doszpikowego, kardiowersji, farmakologii, podanie ketaminy, też było zarezerwowane dla wyższych szczebli niżeli paramedyk. Jakie masz teraz zdanie na ten temat z punktu widzenia wieloletniej pracy w ZRM-ach, potem przejście zupełnie w inne miejsce, zaczynanie wszystkiego od zera, od najniższego poziomu? Ja podobny też przechodziłem. Jak to teraz oceniasz? Tak być właśnie powinno, czy powinno być tak, jak jest w polskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego? W systemie kształcenia rozmawialiśmy niedawno z Jackiem Wawrzynkiem na temat kształcenia przeddyplomowego i po. A jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii? No, uważam, z racji tego, że teraz jestem w miejscu, w tej kuźni, tak jak powiedziałeś, kuźni ratowników, muszę powiedzieć, że polscy ratownicy są bardzo dobrze przygotowywani do zawodu z perspektywy miejsca, w którym ja pracuję, bo wiem, kto prowadzi te zajęcia, między innymi właśnie dr Jacek Wawrzynek, którego serdecznie pozdrawiamy z całą ekipą Zakładu Ratownictwa Medycznego w Przyśląskim Uniwersytecie Medycznym. Więc wiem, że jest to bardzo konkretna dawka wiedzy i na pewno jesteśmy w stanie wykształcić fachowców, specjalistów. Natomiast potem ten nasz fachowiec specjalista, właściwie fachowcem można się stać po kilku latach pracy, ale ta osoba, która kończy studia, ma już w jakiś sposób ukierunkowane rozwój swojej kariery, bądź wyobraża sobie, jak to może iść dalej, no spotyka się ze ścianą. I jednak administracja i to życie po studiach bywa bolesne, a z drugiej strony w Wielkiej Brytanii no jednak ta kultura organizacyjna powoduje, że te wszystkie kwestie zachowania się w pracy, łapania tych dobrych zwyczajów są regulowane właśnie przez tą kulturę organizacyjną. To znaczy, przechodząc ten każdy etap, widzisz, jak ludzie pracują i co tak naprawdę oni mają w swoich kompetencjach. I to, że ktoś może tak naprawdę tylko zmierzyć saturację, temperaturę, ciśnienie i przewieźć pacjenta z domu do kliniki jednego dnia na jakiś zabieg, nie znaczy, że jest gorszym ratownikiem, bo właściwie to nie są ratownicy, tylko technikiem, bo taką rzecz też można wykonać lepiej lub gorzej. Absolutnie. Zgadzam się z Tobą, zgadzam się z taką opinią. Drodzy Państwo, jakby mi czasem miało wylecieć z głowy, to przypomnijcie mi, drodzy Państwo, w komentarzu z hashtagiem nawet NTLive, żebym przypomniał Państwu, kto będzie naszym kolejnym gościem, bo ta osoba szczególnie pasuje do tego wątku, który przed chwilą został poruszony przez Łukasza. Porozmawiamy z naszym gościem o przyszłości ratownictwa medycznego i medycyny przedszpitalnej, ale to za chwilkę. Chciałbym pokazać Państwu plakat, przytoczyć czcigodne nazwisko i na pewno Państwo rozpoznacie
tę osobę. Tak dla podpowiedzi tylko mogę powiedzieć, że jest to osoba, która ze śląskiego obszaru akademickiego się wywodzi. No właśnie, wcześniej w przerwie zadałem tobie pytanie, bo jesteś jakby kolejną osobą z tamtej części Polski, czy to jest jakiś ewenement, że na Śląsku jest tylu fantastycznych fachowców, tylu świetnych, no właśnie, instruktorów, nauczycieli, no i ratowników i ratowniczek medycznych? To jest jakaś specyfika tego miejsca? Bo dlaczego to pytanie? To za chwilkę uargumentuję. Czy coś jest szczególnego w tym miejscu? To znaczy muszę powiedzieć, że mam znajomych, kolegów, przyjaciół w różnych częściach Polski, ratowników i nie tylko, pielęgniarki i lekarzy. I równie dobrze o nich mogę powiedzieć, że są świetnymi specjalistami, bo są. Natomiast no, specyfika rejonu, w którym pracujemy, Zabrze, profesor Religa, profesor Maria Zembala i osoby, które wytyczały te pierwsze takie konkretne światowe kierunki w medycynie, no, też odgrywają jakąś istotną rolę w tym, co robimy, ale nie ukrywam, że też kwestia tej fali, bo te wszystkie osoby, o których mówiłeś, są to osoby w podobnym wieku, w którym ja jestem, czyli tak naprawdę to są początki ratownictwa w Polsce, kiedy tak naprawdę przychodziliśmy do pracy w pogotowiu i za bardzo nie było wiadomo, kim my jesteśmy, bo jesteśmy takim czymś między kierowcą a sanitariuszem, ale z czymś właściwie, no wiecie, no i tak jeździsz na karetce W z lekarzem, więc co ty możesz oprócz tego, że wstrzynujesz nogę albo coś w tym stylu. Więc ewolucja tego zawodu jest, mnie osobiście napawa dużym optymizmem. Uważam, że jeszcze dużo pracy przed nami, ale idzie to w dobrym kierunku. Bardzo się cieszę, dziękuję za ten komentarz. Pan Jasiu napisał: Grochu to człowiek, na którego zawsze można liczyć. Super człowiek, super ratownik. Takie pozdrowienia też padają od pani Pauliny Jeziorskiej. Oglądamy i pozdrawiamy z rodzinnego miasta Łukasza, Myszkowa, Paulina i Adrian. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Pan Adrian Świeży napisał: Mścisz równa się mistrz, pozdrawiamy z piekarzy śląskich. To są naprawdę bardzo miłe komentarze i ja je będę, drodzy Państwo, przytaczał. Czuję się zakłopotany. I bardzo dobrze, no słuchaj, chociaż raz, jesteś profesjonalistą pod każdym względem, to zobaczymy dzisiaj, jak sobie radzisz z tą tremą i presją na Ciebie. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Panie Michale, dziękujemy za to, że znalazł Pan dla nas chwilkę czasu i ucieka Pan do obowiązków. Jeżeli zawodowych, to życzę spokojnego dyżuru. Jest z nami też kolejny przedstawiciel Śląskiego Środowiska Ratowników Medycznych, śląski sanitariusz. Tak jak Godosz synek, spóźniony po dyżurze, ale już jestem. Dziękuję autorowi tego profilu, który jest bardzo znany, który jest bardzo słynny w Polsce z wielu kwestii. Fajnie, że jesteś dzisiaj z nami, ale oczywiście jest z nami Krzysiu Kotliński. Krzysiu Kotliński, Paramedyk Polan, ratownictwo, jeden z naszych stałych partnerów, dzięki któremu udostępniamy informacje, dzięki jego przestrzeni, którą wypełnia w taki sposób profesjonalny, przekazuje informacje, że na przykład kolejny NT Live z gościem takim, a nie innym. Pan Dariusz, jak zwykle z nami. Fajnie, że Pan jest, każdy ma swoje obowiązki, doceniamy każdą chwilę, jaką Państwo spędzacie w NT Live. Jeżeli nie na żywo, no to potem można posłuchać na Spotify czy obejrzeć na YouTube. No właśnie, to musimy od razu odpowiedzieć. Pan Łukasz zadał pytanie, gdzie konkretnie pracujesz. Drogi Panie Łukaszu, Łukasz już nie jest w NHS-ie, opowiadamy dzisiaj o pracy ratownika medycznego na bazie doświadczeń naszego gościa. Dlaczego tak się stało? Jest na to konkretny powód, konkretny argument, za chwilkę do niego wrócimy, ale Cambria jest szczególnie bliska naszemu Łukaszowi. Może 2 zdania jeszcze na ten temat powiedz, gdzie ta Cambria się dokładnie znajduje, żebyśmy zainteresowali widzów i słuchaczy tym miejscem. Więc podążając z Londynu autostradą M6 na północ w stronę Szkocji, zbliżamy się do takiego najwęższego miejsca w Anglii, które dzieli właściwie tą północną część Anglii na wschód i zachód. Wschód to jest Newcastle, a zachód to jest właśnie Cambria i cały obszar Lake District, więc można powiedzieć, że Cambria jest dużym, rozległym rejonem zlokalizowanym na północy, na zachodnim wybrzeżu, graniczący ze Szkocją. Kto lubi historię, no, mur Hadriana, który oddzielał Imperium Rzymskie od ataków Szkotów.
właśnie się znajduje w miejscowości Carlisle i przebiega przez tą najwęższą część, która od brzegu do brzegu zajmuje dokładnie, wynosi 100 mil. Pan Łukasz napisał, pytam, ponieważ pracowałem również w tym miejscu, w którym ty miałeś wcześniej okazję pracować. Pan Łukasz pracował w Manchesterze, Cambria jest piękna, polecamy. Również idąc w ślad za wypowiedzią naszego gościa, o Cambrii wypowiadał się też Alex Hepner z kanału Grobcall, który jest wykładowcą w tamtejszym uniwersytecie, który też kształci, Alex wykłada, jest tutaj też bardzo znaną postacią i odnośnie Alexa Hepnera i współpracy z Grobcall przygotowujemy odcinek z czymś takim, co się nazywa feedback medyczny. Jak to powinno wyglądać, jakie zasady i jak to powinno być skonstruowane, między innymi z Alexem będziemy Państwu chcieli to przedstawić. Pan Łukasz napisał, że zdarzyło mi się zrobić dyżur bądź dwa właśnie w tej miejscowości, nie widzę z daleka. Carlisle, tak, właśnie myślę, że dla Ciebie są to znane miejscowości, prawda? Tak, no, do Carlisle wywoziliśmy wszystkich ciężkich pacjentów, bo tam jest właśnie ośrodek PCI, gdzie właśnie zawozimy pacjentów, którzy wymagali szpitala o wyższej referencyjności, bo w Cambrii dysponowaliśmy małą jednostką w Whitehaven, w miejscowości Whitehaven, nie mylić z Białym Niebem, tylko Biała Zatoka, też ciekawe miejsce, właśnie tam był mały szpital, gdzie większość pacjentów trafiała, natomiast wszystkie konkretniejsze przypadki, udary, zawały jechały do Carlisle, co wiązało się właśnie z taką godzinną jazdą do tego szpitala, bo jednak Carlisle a Cambria to są jeszcze dwie różne sprawy. Carlisle jest miasto zlokalizowane blisko autostrady, właśnie bardzo blisko środka tego miejsca, o którym mówiłem, gdzie dzieli się na zachodnią i wschodnią część, a Whitehaven to jest daleki zachód i nie ukrywam, że jeszcze sporo do Carlisle jest z tamtego miejsca. Chciałbym zapytać jeszcze o wątek tej grupy 16, wspomniałeś chyba osób, które kierowane były do tamtego miejsca, gdzie rozpocząłeś pracę. Wszystkim osobom udało się przejść przez te wszystkie etapy i zatrudniły się tam i zostały już na stałe? Czy jednak ktoś na przykład zrezygnował, bo jednak uznał, że to nie jest dla niego miejsce, albo niestety nie sprostał wysokim wymaganiom? Różnie. Dużo ludzi wróciło, dużo ludzi zmieniło miejsce zamieszkania. W samej Cambrii, w samym miejscu, gdzie pracowałem, w tamtym rejonie, zostało parę osób, natomiast znakomita większość przeniosła się gdzieś. Czy to zmieniła pogotowie, na przykład pracując w Szkocji, przenosząc się do Szkocji, czy też na przykład na Gibraltar, gdzie serdecznie pozdrawiamy Romę, która właśnie też była w ekipie paramedyków z Polski, w której byłem, i ona zdecydowała, że jednak kambryjskie klimaty, wilgoć i duże ilości deszczu nie są zbyt dobre dla niej i przeniosła się na terytorium brytyjskie zlokalizowane w Hiszpanii, na Gibraltarze. Piękne miejsce, polecamy Państwu, tylko pamiętajcie, że jak będziecie przechodzić przez pas startowy, gdzie lądują i startują samoloty, żeby poczekać i broń Boże niczego nie wyrzucać tam, jakichś śmieci, bo potem sprzątać trzeba, to zamiatać i potem... Ja myślę, że z czekaniem teraz nie ma problemu, bo po Brexicie, bo byłem właśnie na Gibraltarze, gdy Wielka Brytania była w Unii, więc przechodzenie przez spacer, przez pas startowy było atrakcją, natomiast teraz jest tam po prostu kolejka do pieczątki u pana Celika. No tak ktoś wybrał, tak naród brytyjski zechciał i tak się jednak stało. Będąc przy wątku pracowników, ja zapytam o coś, bo często Paweł pisze o różnych sytuacjach, Paweł Bednarenko, ratownik na Wyspach, o takiej rotacji w zawodzie. Dlaczego tak dużo medyków w NHS-ie w Wielkiej Brytanii, czy to na poziomie EMT, czy paramedyk, czy dalej, odchodzi mimo wszystko z zawodu? Jaki jest problem? Jakbyś mógł dać 2 albo 3 powody, dla których rzeczywiście ludzie rezygnują z takiej pracy? Ja myślę, że powód jest dokładnie ten sam, co w Polsce, bo w Polsce też mamy taką tendencję już powoli, gdzie jednak już jest coraz mniej osób, które pracują bądź będą pracować w pogotowiu ratunkowym przez 10 lat plus. Więc w Wielkiej Brytanii jest to średnia 7 lat.
chociaż oczywiście tam w Cambrii z racji specyfiki rejonu, bo jesteś takim regionalnym medykiem, więc cieszysz się dużym uznaniem społecznym i jest to inaczej rozgrywane niżeli w mieście, ale w Londynie są dane, gdzie jednak średnia kariera medyka to jest około 7 lat i ilość stresu i przeładowania, która podczas tych 7 lat jest dostarczana załogą, jest tak duża, że ludzie po prostu wolą zmienić pracę na bardziej, można powiedzieć, mniej stresogenną na pewno, bo pamiętajmy, że jest to praca obarczona nie tylko stresem związanym z ratowaniem ludzkiego życia, ale również z dojazdem do tego miejsca, z godzinami nocnymi, co w perspektywie wieku też zmienia się ta percepcja i jak mamy 40 lat plus rozpoczynającą się wadę wzroku i coraz częściej wolimy nie wychodzić z łóżka, niżeli gdzieś tam działać w terenie, no to już to zaczyna być dużym problemem. A w praktyce wypalenie zawodowe możemy śmiało stawiać na tym jako wspólny mianownik odchodzenia wcześniejszego świetnych, wykwalifikowanych pracowników i medyków. Czyli ta tendencja jednak to nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla brytyjskiego NHS, ale również rozszerza się to, widzisz taką tendencję, tak? Tak, jak najbardziej. Już to opisywał wcześniej w 2000 bodajże pierwszym roku Jörg Fengler w takiej świetnej książce, którą serdecznie polecam, Pomaganie męczy. I tam właśnie opisał kwestię wypalenia zawodowego i zawodów, które predysponują do wypalenia zawodowego, które nieleczone prowadzi do postaci chronicznej, czyli utraty sił. Nie jestem specjalistą, ale myślę, że podejrzewam, że podobne emocje można czuć jak przy depresji, gdzie nie masz ochoty wyjść do pracy, bo wszystko, co wiąże się z pracą i sama kwestia bycia w tej pracy, w tej konkretnej, jest frustrująca. Cieszy fakt, że pośród wielu ratowników medycznych i ratowniczek jest wielu przedstawicieli takiego zawodu, który nazywa się psycholog czy psycholożka. Wspomniany Tomasz Janus, psycholog, psycholożka Karolina Ubych, psycholog z Wojskowego Uniwersytetu Medycznego, czy z Centrum Symulacji Medycznej. Szybko mi przypomnij, jak nasz... Adrian Sikora, nasz psycholog z Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, pozdrawiam. I Szymon, który był naszym gościem, który też zna te tajniki. To są faktycznie osoby, które mogą powiedzieć znacznie więcej o tych wszystkich powodach i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się przygotować odcinek właśnie poświęcony temu rzeczywiście, jak to się wszystko odbywa. Mateusz napisał odnośnie taki wcześniej komentarz, że mówimy o tym, że właśnie wyjeżdżamy gdzieś za granicę i nastawiamy się, że wszystko jest takie wow i takie super, a ja zadałem tobie pytanie, no właśnie z czym nie do końca się zgodziłeś i tutaj Mateusz napisał taki komentarz w języku angielskim, który brzmi tak: grass is always greener on the other side. No to dobrze, ale żeby iść pod prąd, tak jak zespół KSU kiedyś śpiewał, a ty jesteś muzykiem, bo nie tylko świadczą o tym gitary, które są za twoimi plecami, odwróć się, pokaż, jakie tam masz piękne gitary, one są i mamy Gibsona i mamy Fendera, ale jak to jest, gdybyś miał się odnieść rzeczywiście do czegoś, co w tamtym systemie zwaliło cię absolutnie z nóg i powiedziało must have, to musi być wszędzie, takie podstawy czy procedura, nie wiem, wybierz co chcesz, coś co koniecznie musi się znaleźć w polskim systemie, czego nie ma, a było tam, kiedy żeś się z tym spotkał. No, są różne aspekty, bo i w polskim, i w brytyjskim znajdziemy rzeczy, które wydają się niepotrzebne i bezsensowne i warto by je już dawno usunąć, ale jakimś cudem dalej istnieją. I są też takie rzeczy, bez których nie możemy się obyć. No, na pewno w brytyjskim i w zachodnim systemie respekt, szacunek, rozmowa i profesjonalizm w pracy jest ogromną wartością dodaną z racji tego, że no nie oszukujmy się, każdy z medyków w Polsce spotkał się z trudnym przekazaniem pacjenta, przekazaniem, kolokwialnie mówiąc, sprzedaniem pacjenta w szpitalu, chociaż ten kolokwializm ma dużo, że tak powiem, prawdy w sobie, bo to sprzedawanie pacjenta, które dosyć brzydko brzmi, kryje za sobą dużo prawdy, ponieważ żeby w Polsce pacjenta przekazać do szpitala, niejednokrotnie trzeba się wykazać ogromną cierpliwością, dużą wiedzą, merytorycznym przygotowaniem, ponieważ no, to przekazanie może okazać się taką batalią.
Więc wszyscy wiemy, jak to wygląda i nie stygmatyzuję tutaj absolutnie nikogo, ale tendencja w Polsce jest słaba, a wiem to właśnie między innymi z ratunkowej w Roztoce, w której miałem przyjemność szkolić kilkukrotnie i między innymi z Karoliną prowadziliśmy kurs z komunikacji, gdzie słyszeliśmy opinie lekarzy, ratowników, pielęgniarek o właśnie kwestii szacunku, respektu, gdzie stan pacjenta nie jest tym głównym problemem, co powinno być, tylko bardziej kwestie właśnie współpracy z ludźmi, komunikacji, jak zagadać do tego a w taki sposób, żeby go nie odpalić, jak wytrzymać jeszcze te parę godzin do końca dyżuru, więc zdecydowanie, jeżeli miałbym podnieść jedną rzecz, która mi tam odpowiadała, to zdecydowanie fakt gładkiego, profesjonalnego przekazania pacjenta, rozmowy ze specjalistami z różnego kręgu, bez podważania kompetencji, bez wytykania wyższości bądź niższości drugiej osoby. No, to było niesamowite, że przez ponad 2 lata nie miałem ani razu sytuacji, gdzie musiałbym się stresować, że jadąc do tego bądź innego szpitala będzie ciężko. Dlaczego do nas? Tak? To dlaczego do nas? Tak. Dlaczego do nas? Karol i Przemek są z nami. Karol napisał: przekazywanie pacjenta według schematu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym. W Polsce słaby temat w tym zakresie. Drogi Karolu, witam Ciebie bardzo. Więc musimy coś z tym zrobić, musimy o tym mówić, musimy to podkreślać. Zresztą przed chwilą Łukasz powiedział, że to było też na szkoleniach u Was w ratunkowej Roztoce. Jest Karolina, jest Adam, jest Przemek, róbmy to, ale też pamiętajmy, drodzy Państwo, że każdy z nas ma taką też możliwość robienia tego we własnym miejscu wykonywania pracy, we własnej karetce, na własnym sorze, w tych miejscach, gdzie robimy tę robotę. Róbmy organiczną pracę. Ja tak często przytaczam pewne osoby, które mi są bardzo bliskie i Marcin Gbiorczyk z pewnością taką osobą jest i on ma powiedzenie: kropla drąży skałę. Jestem przekonany, że w tym aspekcie również to jest warte do podkreślenia, a musimy pozdrowić Przemka, który jest dzisiaj z nami. Przemku, jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję za zaproszenie do Roztoki, bo tam z tym pozytywnym gościem się spotkałem. Tam mieliśmy okazję przy stole porozmawiać i raz jeszcze kłaniam się Tobie nisko. Pojawiają się komentarze, pojawiają się informacje, którymi się Państwo dzielicie. Marcin Gałkiewicz napisał taki komentarz: są badania, które pokazują, że za 20% zgonów w ciągu pierwszych 2 godzin od przekazania pacjenta wynika z błędnego przekazania. Wiedza z kursu CRM. Tak. Dziękuję, Marcin, za taki komentarz. Podkreślam drugi raz, jesteś na mojej czarnej liście gości do NT Live, więc spodziewaj się, że kiedyś na ten temat również z Tobą porozmawiam, bo będzie to kolejna osoba z tego śląskiego środowiska medyków, który tutaj zasiądzie po tej drugiej stronie. No to dobrze, to daj na drugą ratowniczą nóżkę coś, co jeszcze uważasz, że w tym brytyjskim systemie, w którym miałeś okazję zadziałać i funkcjonować na pierwszej linii frontu, w Twojej ocenie warto byłoby zaimplementować do naszego tutaj podwórka? Zdecydowanie polityka dźwigania w brytyjskim ambulansie też jest bardzo przemyślaną i nastawioną na pracownika. Znaczy kształcimy pracownika służby właśnie medycznej, inwestujemy w niego. Wykształcenie paramedyka dobrego trwa, to nie jest kwestia skończenia 2 kursów, ale również nabycia praktyki, więc to jest okres wieloletni i no tutaj kwestie dźwigania, różnego rodzaju możliwości przeniesienia pacjenta bez wykorzystania siły używanej przy martwym ciągu i innych takich ćwiczeniach mocno siłowych jest właśnie bardzo posunięta do przodu, czego w Polsce nie ma, bo nie ukrywajmy się, że jednak wszystkie ambulanse w Wielkiej Brytanii mają albo platformy, które pozwalają noszę z pacjentem wnieść na odpowiedni poziom do karetki, bądź wciągarki, które mogą wciągnąć do karetki typu o zabudowie busowej, vanowej do środka. Kwestie niedźwigania noszy. U nas jednak wszystko musi być dźwignięte, szarpnięte, jednak te aspekty fizyczne, obładowanie sprzętem no jest dużym obciążeniem i to oczywiście wychodzi z wiekiem, bo mówimy tutaj o osobach, które już pracują w pogotowiu kilkanaście lat i
ma to duży rezonans, jeżeli chodzi o kwestie obciążeń w kręgosłupie. Jeżeli weźmiemy taki 24-godzinny dyżur, kilka leżaków, jedno zatrzymanie krążenia, to już naprawdę można się spocić. Tak, zgadzam się. Zaczytałem się w komentarz, który tutaj napisał Łukasz, przepraszam, Mateusz z Abram International. W samo sedno, w sam punkt Łukasz się odniósł do tej wypowiedzi. Jeden z dokumentów określonych przez właśnie tą waszą organizację, która autoryzuje wasze uprawnienia. Rozwiń proszę ten skrót, powiedz mi, co to oznacza. HCPC, muszę przypomnieć sobie, ale to jest Healthcare Practitioner Conduct, coś w tym stylu. To jest nic innego jak nadanie prawa wykonywania zawodu. Bardzo dziękujemy. Lekarzowi, pielęgniarce, paramedykowi, fizjoterapeutowi i innym profesjom. Mateusz napisze zaraz rozwinięcie tego hasła, tego akronimu, przepraszam. Standards of Conduct, Performance and Ethics między innymi określają, jakim charakterem, z jakim podejściem do kolegów, pacjentów musi charakteryzować się aplikant pragnący zostać paramedykiem. Health and Care Professions Council. Jeżeli mój brytyjski jest w ogóle jakikolwiek, to mam nadzieję, że podołałem temu, ale jest z nami Mateusz, jest Łukasz, jest Paweł Bednarenko. Pozdrawiamy też Michała Czerwińskiego, który też jest tutaj flagowcem, jeśli chodzi o tę wiedzę wynikającej z NHS-u brytyjskiego. Mam nadzieję, że nasz drogi kolega redakcyjny ma się dobrze. Pani Marysia pozdrawia nas. Pani Mario, po raz kolejny jest Pani z nami, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Dobry wieczór Jacku, dziękuję. Dobry wieczór Pani Marysiu. Pozdrowienia Panie Łukaszu, dzięki za zajęcia w CSM. No to rozumiem, że Pani wychodzi z tej kuźni ratowniczej, gdzie się te umysły pięknie wykuwa, ale zanim o nich będziemy rozmawiać, to jeszcze za chwilkę, jeszcze chwilę minie. Ale właśnie o tych dobrych rzeczach, które powinniśmy implementować w przyszłości, to drogi Łukaszu, pozwoli, że ja skorzystam z okazji, że tak wątek nam się wkręcił w tę naszą rozmowę, powiem naszego kolejnego gościa i to jest ten taki moment, gdzie możesz spokojnie napić się herbaty czy wody, którą masz uszykowaną gdzieś pod ręką, a ja chciałem Państwa zaprosić do bardzo ciekawej rozmowy. Z bardzo ciekawym gościem, zresztą jak każda rozmowa w Entelife jest ciekawa, bo takich gości fantastycznych udaje nam się zaprosić, ale też będę miał do Państwa wielką prośbę, żebyście uczestniczyli w tym spotkaniu bardzo licznie, dlatego że mamy świetną okazję, żeby te nasze przemyślenia o przyszłości ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej ponieść pod prawidłowy adres. Naszym gościem, drodzy Państwo, będzie pan, którego wielu osobom nie musimy przytaczać, kim jest. Doktor habilitowany nauk medycznych, pan doktor Klaudiusz Nadolny. I właśnie z panem doktorem porozmawiamy o przyszłości medycyny przyszpitalnej, porozmawiamy o przyszłości ratownictwa medycznego w Polsce. Będziemy bazować, nasze scenariusz rozmowy chcemy skupić na tych waszych komentarzach, na tych waszych pytaniach, które w ostatnich może nie 84 odcinkach Entelife, ale przynajmniej ponad połowy poświęcaliśmy rozmowom o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. W związku z tym bardzo zapraszam wszystkich Państwa do tego, żebyście 10 lutego byli z nami. Już teraz można komentować wydarzenie, które za chwilkę pojawi się na naszej stronie facebookowym, gdzie już można zadawać pewne pytania, ale na czym mi najbardziej zależy i dobrze Państwo o tym wiecie, że ta interakcja na żywo być powinna. Zatem 10 luty, pan doktor habilitowany nauk medycznych, pan Klaudiusz Nadolny będzie naszym gościem i myślę, że Łukasz też może się pod tym podpisać, że to jest właściwy człowiek, do którego należy adresować pewne rzeczy, bo jak wiemy, ściśle współpracuje z krajowym konsultantem w dziedzinie medycyny ratunkowej, z panem profesorem Ładnym. Tak, jak najbardziej Klaudiusza serdecznie pozdrawiam. Zaczynaliśmy w podobnym czasie w WPR-ze i Klaudiusz jest osobą wysoko postawioną w strukturach pogotowia, a wywodzi się z tego samego backgroundu co reszta ratowników, czyli zaczynał od szkoły, szkolenia, kursy pogotowe, więc zna temat od podszewki.
No właśnie i bardzo by mi zależało na tym, gdybyście właśnie, drodzy Państwo, byli licznie z nami, bo to będzie taka okazja do tego, żeby pan doktor Nadolny odniósł się do tych waszych pytań. Już mamy listę skonstruowaną z wielu komentarzy wyłapanych, gdzieś tam znalezionych w tych naszych rozważaniach o medycynie ratunkowej, ale to wszystko jeszcze mało i czekamy na wasze komentarze, pytania, które będą w trakcie naszej rozmowy zadawane. Mamy godzinę 20:23, ale myślę, że jeszcze przez chwilkę porozmawiamy, prawda, drogi Łukaszu, bo jeszcze parę na pewno wątków będzie. Będziemy pomału szli w takim kierunku wyjścia z tematu głównego, żeby wejść do drugiego, który również ważny jest. Czy miałeś przez chwilkę taką sytuację, kiedy rozpocząłeś tam pracę, że to była zła decyzja, że jednak to, co postawiłeś wszystko na ostrzu noża, przeniesienie się do Wielkiej Brytanii, przeniesienie się z rodziną i tak dalej, spowodowało w tobie jakąś taką sytuację, że powiedziałeś, nie, to nie było dobre, to nie był dobry pomysł, tak nie powinno się zdarzyć. Miałem, ale było to właśnie związane z tym, że nie przeniosłem się z rodziną, ponieważ rodzina została w Polsce. Rozumiem, okej. Miałem taką możliwość, że po prostu moja żona tak świetnie zorganizowała czas, że co miesiąc była w stanie przyjechać do mnie tam na 10 dni, więc to było świetną wartością dodaną. Już moja córka była w okresie przedszkolnym, gdzie no, zdecydowanie łatwiej można było ogarnąć pewne tematy związane właśnie z takim wyjazdem, więc pod tym kątem tak, ale no trzeba łapać dzień, łapać chwilę, więc że tak powiem skupiałem się na tym, co tu i teraz i działałem. Jasne. Pojawiło się, ja celowo poprosiłem Pawła Bednarenko, żeby zadał pytanie, może inaczej, żeby zwrócił szczególną uwagę na jakąś kwestię, która jest mu wyjątkowo bliska, jako że jest ratownikiem również w tamtym systemie, o czym też warto porozmawiać. Na zasadzie tego, żeby u źródła zapytać, jakbyś się chciał do tego odnieść. I Paweł napisał, żebyśmy zapytali Ciebie o temat przekazania opieki nad pacjentem, czyli skierowanie pacjenta do lekarza rodzinnego, opieki całodobowej, specjalistycznych serwisów takich jak pielęgniarska opieka domowa, Falls Team, czyli ten zespół urazowy, upadkowy, jak to można rozumieć, i wątek szczególnie ważny, skierowanie pacjentów do pomocy socjalnej. Gdybyśmy mogli tym wątkiem, tymi częściami zakończyć moją część wywiadową, żeby oddać scenę naszym widzom i słuchaczom. Zatem zacznijmy od tej pierwszej części. Generalnie rzecz biorąc, w Wielkiej Brytanii lekarz POZ-u pełni rolę gatekeepera, to on decyduje o tym, czy dany pacjent ma się spotkać z takim, a nie innym specjalistą. My jako zespół ratownictwa medycznego, jako paramedycy, technicy w pogotowiu mamy szereg możliwości przekazania pacjenta albo do POZ-u, zamówienia wizyty domowej takiemu pacjentowi, albo właśnie skierowania go do odpowiednich zespołów związanych przede wszystkim z upadkami dla osób starszych, związanych przede wszystkim z różnego rodzaju problemami u osób nastoletnich, czyli różnego rodzaju samookaleczenia, depresje, próby samobójcze, więc jest taki specjalny katalog, każda karetka jest wyposażona w szereg różnych pomocy kognitywnych, które mogą pomóc danemu zespołowi w podjęciu decyzji albo w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla pacjenta i w tej książce, w tym segregatorze katalogu mamy poszczególne, można powiedzieć właśnie takie specjalne grupy, które mogą zająć się pacjentem, który nie wymaga transportu do szpitala, nie wymaga wizyty lekarza POZ, ale wymaga czyjejś atencji, wymaga czyjejś pomocy. I tak to jest po prostu realizowane. Czyli w Polsce takim ekwiwalentem jest po prostu kontakt z MOPS-em. Jeżeli mamy sytuację socjalną trudną, możemy poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No też mamy POZ-y do dyspozycji, żeby przekazać pacjentów. Działa to jak działa. W różnych miejscach lepiej, w innych gorzej. No i przetransportowanie pacjenta do szpitala na SOR bądź do izby przyjęć w momencie, gdy nie ma co z nim zrobić, też występuje i osobiście też miałem taką sytuację, gdzie musieliśmy
podjąć decyzję, żeby pacjenta wziąć do szpitala, bo nie było co z nim zrobić, a nie mógł zostać w domu, bo na przykład nie miał ogrzewania, a była zima. I był niewidomy. I jeszcze jakieś takie sytuacje dodatkowe, które po prostu był sam i no, co zrobić w środku nocy. Niesamowite to jest. No jest to trudne. I jest to ujęte w zakresie waszych obowiązków, rozumiem? I należy to reagować, należy w odpowiedni sposób zrobić, nawiązać współpracę z tym personelem uzupełniającym, szczególnie ze skierowaniem do tej pomocy socjalnej, tak jak żeś tu nazwał. Jakby się nikt nie mówi, że to nie jest moje zadanie, bo przecież ja jestem emergency medicine, jakimś specjalistą albo technikiem czy paramedykiem, to nie są moje kompetencje. Macie taki obowiązek i ludzie się z tego wywiązują. Tak, rozumiem? jak najbardziej, no bo jest to jeden z ważnych elementów. No, pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii pacjent nie może zostać niezaopatrzony. Okay? To zaopatrzenie może wyglądać w ten sposób, że trzeba pacjenta dobrze poinformować o siłach i środkach, jakie ma do dyspozycji, co może dalej zrobić, wyprowadzenie go z błędu, wyprowadzenie go z jakiegoś takiego dziwnego przeświadczenia, w którym żyje od tygodni, a okazuje się, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej. Więc każda interwencja musi zakończyć się no przede wszystkim dobrem pacjenta. Okay? Nie każdy pacjent wymaga transportu do szpitala, ale na pewno każdy pacjent wymaga informacji. I czasami są to prozaiczne rzeczy, ale nawet kwestie porad stomatologicznych nam się zdarzało, bo tak jak w Polsce, kolokwialnie mówiąc, wyjazdy do bolącego paznokcia się zdarzają i są nagminne, tak w Wielkiej Brytanii jest dokładnie to samo. Też wyjazdy są nieuzasadnione, ale no, nie możemy pacjentów skarcić werbalnie, trzeba ich po prostu poinformować o opcjach na przyszłość. Jak czasami opowiadam moim koleżankom i kolegom, że mogę pacjenta zawieźć do gabinetu lekarza rodzinnego między godziną 8 a 16 czy 18, żeby przyjął doktor rodzinny, bo zna swojego pacjenta jak lepiej niż na własną kieszeń, bo kto mu lepiej ureguluje te ciśnienie czy inne sprawy, no to ludzie się często dziwią, bardzo łapią za głowę, no jak tam, pójdę dalej, nawet mamy swoją korporację taksówkową, gdzie możemy zadzwonić po taksówkę, żeby taksówka zawiozła tego pacjenta do lekarza rodzinnego, bo jeżeli nie ma stanu zagrożenia życia, pacjent sobie doskonale chodzi, doskonale sobie siedzi, to nie ma potrzeby, żeby wzywać albo dysponować zespół ratownictwa medycznego, no, który w tym momencie może się przydać. Są takie praktyki, prawda? U was także? Tak. Czy były? Były, jak najbardziej pewnie są, bo to wszystko też ewoluuje, więc możliwości jest dużo. Na pewno znacznie więcej niżeli w Polsce, co w ogromnym stopniu pomaga w tej pracy, bo czasami jesteśmy w kropce, bo pracowałem i w Polsce, i tam, wiem rzeczywiście jak to wygląda i w Polsce zostajemy z takim niedosytem. Zdarzało mi się personalnie wrócić do stacji z takim przeświadczeniem, że jednak mogliśmy coś zrobić więcej, ale no w sumie nie było innych opcji. A pomóc pacjentom trzeba i należy. I trzeba to zrobić wszystko, co w naszej tylko mocy. No tak. Dobrze, to ja w tym momencie, drodzy Państwo, jakby ustępuję miejsca Wam wszystkim, którzy chcecie zapytać, o co macie tylko ochotę Łukasza. Przygotowujcie, drodzy Państwo, swoje te propozycje, swoje komentarze, które już były podawane wcześniej. Ja się starałem na bieżąco przedstawiać. Jeżeli umknął mi jakiś komentarz albo pytanie, które już zostało zadane, ja go nie zauważyłem, proszę zadać to pytanie raz jeszcze. Ale mamy dla Ciebie pewną malutką niespodziankę, bo chciałbym powiedzieć, żebyś mi powiedział, co się stało 9 sierpnia 2018 roku i postawmy kropkę, a ja mam dla Ciebie niespodziankę. O, no stała się nieprzyjemna rzecz dla mnie, ponieważ miałem dość poważny wypadek, uprawiając jedną z moich ulubionych dyscyplin sportu, którą uprawiałem od 9 lat. No niestety grawitacja tutaj zweryfikowała nie tylko moje umiejętności paralotniarstwa, ale również wagę. Więc tutaj no, był to dzień, który można powiedzieć obrócił moje życie do góry nogami, ale tak powiem, 5 lat później wciąż działa. No właśnie. I jest niespodzianka, która się pojawi dosłownie za chwilę, jest takim łącznikiem tych dwóch światów, bo to jest człowiek, którego kiedyś bardzo, bardzo mocno jemu pomogłeś. Okay. To jest człowiek, który również ze swojej strony
dał tobie ogromnie dużo wsparcia w trakcie, kiedy ten wypadek się zdarzył. Ale to jest też człowiek, który rozpoczął twoją nową historię życia i ja się bardzo cieszę, że jest z nami dzisiaj bardzo wyjątkowa osoba. Jest z nami pan Tomasz Len. No nie spodziewałem się. Cześć Grochu, witaj Jacku. 5 godzin temu widzieliśmy się w pracy. Super. Cieszę się bardzo. Tomasz, mam nadzieję, że się tam nie wypruł z informacji, broń Boże. Nie, broń Boże, wszystko było tak jak dogadywaliśmy. Ekstra. Drodzy Państwo, ja nie użyję słowa, że szef, ale wielki kolega, wielki przyjaciel, wielki zwolennik Grocha, lider. Który w mega piękny sposób w trakcie naszego planu, i dziękuję również Przemkowi z Ratunkowej w Roztoce, że połączył tutaj nasze kontakty, że Tomasz się dał się zaprosić, no bo Tomasz mi troszeczkę opowiedział o waszych relacjach, o tym wszystkim, a tak naprawdę ja to zrozumiałem dopiero po czasie, kiedy widziałem wasze zdjęcia z waszej wigilii zakładowej, kiedy widziałem na zdjęciach uśmiechniętych, fantastycznych ludzi, którzy nie byli w pracy, byli w domu pośród swojej rodziny. Tak więc chciałem wam przede wszystkim za taką atmosferę podziękować. No i teraz kilka słów oddaję głos Tomaszowi, żeby się wypowiedział trochę na temat tego naszego dzisiejszego gościa. Jakie ma wspomnienia, bo są takie 3 wątki. Znaczy, ja was wszystkich bardzo serdecznie witam. Bardzo ciężko było mi się powstrzymywać przed pisaniem jakichkolwiek komentarzy, bo aż wyrywałem się do tego, żeby tyle wspaniałych osób pisało tyle wspaniałych rzeczy o Łukaszu. Ja też chciałem, ale no musiałem jakoś gdzieś tam trzymać się w ryzach, żeby dotrwać do tego momentu. Właściwie tyle rzeczy już o Łukaszu zostało powiedziane. Nas łączą takie, wielokrotnie się przeplataliśmy w tych naszych relacjach ratowniczo-przyjacielskich. Poznaliśmy się wiele lat temu zupełnie przypadkowo, że tak powiem, wracając z robót wysokościowych z Felkiem. I tutaj wspomniane było, że jak Grochu pojechał do Wielkiej Brytanii, to zaczął od imprezy i w sumie myśmy zaczęli podobnie, bo wracając z tych robót wysokościowych spotkaliśmy się w Katowicach, przybiliśmy 5 i mieliśmy pójść na jedno piwo, skończyło się na 6 i zamiast wsiąść do pociągu do Zabrza, wsiadłem do pociągu do Wisły, no więc nie, tak się kończą pierwsze spotkania z Groszkiem. Oczywiście było mega sympatycznie, mega pozytywnie, prześmiesznie, płakaliśmy ze śmiechu, opowiadając przeróżne historie. Natomiast to drugie spotkanie właściwie było takim przełomowym w naszej relacji, bo spotkaliśmy się znowu przypadkowo i znowu los nas w takich dziwnych... Wypadek. W dziwnym miejscu postawił, bo ja byłem wtedy studentem ratownictwa medycznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, mieliśmy zajęcia w Zabrzu Rokitnicy i usłyszeliśmy dosłownie za murem wypadek 2 pojazdów, pobiegliśmy, rozpoczęliśmy tam udzielanie pierwszej pomocy na tyle, na ile wtedy potrafiliśmy, wezwaliśmy oczywiście zespół ratownictwa medycznego i przyjechał Groszek. Z lekarzem, wtedy jeszcze w zespole. To było także niesamowite spotkanie. Pamiętam, jak krzyknął tylko do pani doktor: spokojnie pani doktor, to są chłopaki z GoPro, my to wszystko ogarniemy. Wspólnie gdzieś tam poprowadziliśmy ewakuację tego pacjenta z karetki. No i krótka rozmowa gdzieś tam się wywiązała, co ja tu robię, a co on tu robi. Ja wtedy gdzieś tam zaangażowałem się w jakiś wolontariat w jednej z prywatnych zabrzańskich firm i Grochu powiedział: stary, ty nie będziesz jeździł na żadnym wolontariacie, ja ci załatwię pracę u nas w pogotowiu. Ja mówię: chłopie, ale ja nie mam jeszcze uprawnień. No i ty się niczym nie przejmuj, ty będziesz pracował u mnie w pogotowiu. I faktycznie tak było. Jak przyszedłem na pierwszą rozmowę, taką zupełnie zapoznawczą, to kierowniczka już właściwie wszystko wiedziała. Ja przyszedłem porozmawiać, rozkminić troszkę temat, a Łukasz zrobił mi taki PR, że pani Marta powiedziała: ona już wszystko wie, ona wie, ja już tu tak, ja jestem z GoPro, ja tu tubuję, wszystko robię, tutaj mam kartkę i mam pisać podanie o pracę. No i tak się zaczęła nasza wspólna przygoda ratownicza i od tamtego czasu byliśmy dość mocno związani. Tak jak Gała się od Grocha uczył, tak samo ja Grochowi zawdzięczam fakt, że pracuję w Zabrzu w pogotowiu od tylu lat już i potem jeszcze wtedy jako sanitariusz, bo taka możliwość była. Potem jak zrobiłem uprawnienia ratownika medycznego, to już jako ratownik medyczny też na praktykach z Łukaszem jeździłem, więc Łukasz też wprowadził mnie w ten świat ratownictwa medycznego. No i to był początek takiej wspaniałej drogi, wielu naprawdę przeróżnych sytuacji, w których ratowniczo, szkoleniowo, wyjazdowo
integracyjnie się spotykaliśmy, wiele niesamowitych rzeczy się działo i to jest, słuchajcie, to jest historia 15 lat, tak na dobrą sprawę, spotkań, przyjaźni, ratownictwa medycznego, takich czy innych wyjazdów. No i cieszę się niezmiernie z tego, że jakby nadal razem to kształtujemy i nadal się to wszystko razem dzieje. Także to jest coś Karma pięknego. wraca. My chyba odgadliśmy tajemnicę uśmiechu Łukasza i tego pozytywnego podejścia, ale może coś powiedz, bo ty jesteś chyba tak zaskoczony, że chyba też nie wiesz, co powiedzieć z tej niespodzianki. No tak, dlatego, że słucham tu na swój temat takich superlatyw, a nie zapomnijmy, że zarówno Tomek, Marcin Gałkiewicz, Kamil i reszta chłopaków też są rewelacyjnymi ratownikami, prekursorami USG w polskich karetkach, twórcami różnego rodzaju inicjatyw ratowniczych, więc tutaj ogromny kredyt, więc jestem mega zszokowany, że taka osoba jak Tomek tak się do mnie wypowiada. Ale tak jak powiedział, jest to konsekwencja 15 lat działania w różnym terenie i tutaj wrócę do Bartka Leszyckiego, którego znamy z norweskiego pogotowia, właśnie z Tomkiem i z Kamilem. Byliśmy na zawodach, mistrzostwach w ratownictwie medycznym międzynarodowych, na których udało nam się wykręcić 3. miejsce, więc pudło było i tam właśnie poznaliśmy waszą ekipę norweską. Tak jest. I to było chyba w Olsztynie, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie tak było. Świetnie. Dobrze, panowie. To ten wątek. 9 sierpnia 2018 roku. To, co się wydarzyło Łukaszowi, w 2 zdaniach tylko powiemy, że Łukasz wybrał się na swoją ulubioną, poddał się swojej jednej z ulubionych pasji, jakim było, czy jest nadal, paralotniarstwo. Niestety doszło do wypadku, za chwilkę o tym wypadku powiemy. Ja chciałbym troszeczkę się szybciej przewinąć te taśmy, żeby Tomasza za długo nie zatrzymywać, ale chciałbym się skupić na pewnej akcji, która została zorganizowana. Przewiezienia Łukasza z Polski po tym całym zdarzeniu, bo Łukasz uległ ciężkiemu wypadkowi uszkodzenia kręgosłupa, uszkodzenia kończyny dolnej. Za chwilkę Łukasz coś na ten temat powie, ale chciałbym, żeby ten wątek Tomasza i fajnej ekipy włączyć, no i w konsekwencji jako ostatnia część naszej rozmowy to CSM, tak więc oddaję głos jeszcze raz Tomkowi. Znaczy, to był dla nas wszystkich cholernie trudny moment. Ja pamiętam, byłem wtedy na dyżurze z Marcinem Zgałą, kiedy zadzwoniła Ania, żona Łukasza, mówiąc jakby o zdarzeniu, które miało miejsce, o ciężkim stanie, o skrajnie trudnej sytuacji. To, że Łukasz z nami siedzi teraz i się uśmiecha, to jest coś pięknego, natomiast wtedy te informacje naprawdę były bardzo ciężkie, był duży chaos taki informacyjny. Ania też nie wszystko wiedziała, te informacje cały czas gdzieś tam spływały, już wtedy padały rozmowy i zapytania o możliwość zorganizowania transportu Łukasza do Polski, może drogą śmigłowcową, może jakkolwiek inaczej. No i to jakby wzburzyło lawinę działań tutaj po polskiej stronie, w które zaangażowane było naprawdę wiele osób. I wiele osób udzieliło wsparcia jakby tej akcji, która doprowadziła do tego, że Łukasza udało się przywieźć do Polski. I to był sierpień 2018 roku. Kilka telefonów, kilka dosłownie dni szybkiej takiej adaptacji do nowej sytuacji, próby zorganizowania czegoś z niczego, bo to takie, wiecie, to takie przedsięwzięcie było taki trochę wow, no jak nie wiem, samolot, śmigłowiec, jak to zorganizować, telefony do NFZ-u, a może się da, może to można refundować. Z biegiem czasu te informacje spływały, że Łukasz przeszedł jedną operację, drugą, trzecią, że jakby jego stan pomimo ciężkich obrażeń rokuje do tego, żeby ten transport podjąć. Tutaj też ogromne wsparcie ze strony Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, ówczesnej dyrekcji, kierownictwa w zorganizowaniu ambulansu do tego transportu. No i faktycznie podjęliśmy się wyjazdu do Łukasza po to, żeby go przywieźć do Polski. Udało się zorganizować fundusze na to. Wiele osób, że tak powiem, darczyńców tutaj z naszej stacji pogotowia, ale też i z wielu innych obszarów wsparło ten wyjazd.
finansowo w kwestii paliwa, bo dyrektor pogotowia zupełnie nieodpłatnie nam udostępnił karetkę z pełnym wyposażeniem. No i tak rozpoczęła się podróż z Zabrza do Whitehaven. Właściwie, no przepraszam, no w Whitehaven też byliśmy, natomiast Łukasza odbieraliśmy ze szpitala, z oddziału szpitalnego. No podróż, która trwała, jak mnie pamięć nie myli, około 30 godzin. Wiele ciekawych rzeczy się po drodze wydarzyło, w tym konieczność wymiany karetki już po 5 minutach rozpoczęcia naszej podróży, ale może nie będę tego tematu zgłębiał, natomiast szczęśliwie udało nam się do Łukasza dotrzeć, przeprawić się przez kanał La Manche z butlami, które były niezarejestrowane, do podróży promem, wiele jakichś takich hitów. Dotarliśmy na miejsce i naprawdę cieszyliśmy się, że przynajmniej w ten sposób możemy Łukaszowi pomóc. Tam na miejscu była żona Łukasza, była Ania, która też to wszystko koordynowała. Spotkaliśmy się tam na miejscu z Łukasza współpracownikami z pogotowia. Oni byli wszyscy pod dużym wrażeniem tego, że w ogóle taką akcję udało się przeprowadzić. Dla nich to było troszeczkę takie out of this world, że jak można wziąć karetkę i przejechać pół Europy, to się jakby nie mieściło w żadnych procedurach, do których oni są tak bardzo mocno przygotowywani, a właśnie to polskie ratownictwo i wtedy i teraz to jest takie troszeczkę sztuka improwizacji, dopasowywania się do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i wtedy też tak było i naprawdę to był wysiłek wielu osób. Natomiast no, pojechaliśmy z Marcinem Gałkiewiczem i z Kamilem Barglikiem, podjęliśmy tą podróż i szczęśliwie Łukasza udało się wtedy przywieźć do Polski, przekazać do szpitala w Piekarach Śląskich. No i rozpoczął się ten proces leczenia i rehabilitacji Łukasza już tutaj na miejscu. No, cieszyliśmy się, że jest z nami i że wszystko zmierza w dobrym kierunku. No właśnie, teraz wszystkim widzom i słuchaczom tylko pragnę jakby nakreślić, że w tle naszej rozmowy jest włączone nagranie, autentyczne nagranie, bo to akurat się okazało, że to miał być odcinek chyba dla BBC, jeżeli dobrze pamiętam, które miało pokazywać ratowników lotniczego brytyjskiego pogotowia ratunkowego. No i traf chciał, że na polskiego medyka natrafiło. Całkiem na żywo ta sytuacja. Niech to leci w tle. Łukasz się do tego na pewno odniesie. Całe nagranie będzie dostępne, jeżeli Łukasz się zgodzi, może na jakimś linku na stronie Nordistriget, żebyście Państwo mogli sobie to ewentualnie zobaczyć. A ja bym teraz chciał powiedzieć, jak to uruchomiło dalszą karierę Łukasza, bo to, że ten wypadek się wydarzył, to spowodowało, że Łukasz już nie mógł pracować jako paramedyk w tamtym miejscu, musiał być przywieziony do Polski. Cała wasza fantastyczna praca ludzi, którzy zrobili naprawdę kawał dobrej roboty i tutaj wspomniana pracownia zdrowia, fizjoterapii i rehabilitacja. Łukasz, przypomnij imię i nazwisko tego pana. Michał Jureczek, serdecznie pozdrawiamy, mojego prywatnego fizjoterapeutę. I bardzo dziękujemy. Zdrowia. I teraz poprosimy Tomasza, żeby jakby na zakończenie wystąpienia powiedział, jak to uruchomiło ten pomysł i zaangażowanie naprawdę dużego potencjału Łukasza w CSM. Znaczy, ten pomysł się pojawił bardzo szybko w mojej głowie, właściwie w naszej głowie, no, grupie przyjaciół, która trafiła w kolejne miejsce, w którym wspólnie gdzieś tam realizowała swoją pasję do ratownictwa, czyli właśnie Centrum Symulacji Medycznej. I myśmy o tym dość wcześnie zaczęli rozmawiać, natomiast wielką niewiadomą było to, kiedy Łukasz będzie zdolny fizycznie do tego, żeby podjąć pracę, żeby samodzielnie się poruszać. Ja pamiętam pierwszą wizytę Grocha ja przepraszam, że tak mówię, ale na co dzień nie mówię do niego Łukaszu, więc tak mi chyba jest bliżej, tak w kwestii samej relacji. Ja pamiętam, jak Grocho był pierwszy raz u nas w Centrum Symulacji, poruszał się o kulach, to poruszanie sprawiało mu ogromny ból, przejście kilku kroków wywoływało pot na czole, ale to był człowiek, który był pełen walki i nadziei i on przeszedł, jakby niesamowitą drogę wykonał i niesamowitą walkę, emanując pozytywnymi wibracjami, pomimo tego wszystkiego, co mu się przytrafiło. I jakby nie wyobrażałem sobie innej sytuacji, jak tylko takiej, że pewnego dnia Łukasz stanie w Centrum Symulacji jako pracownik i zacznie dzielić się swoją niebagatelnie ogromną wiedzą wyniesioną z polskiego
i brytyjskiego systemu ratownictwa medycznego. I to się udało zrobić. Mieliśmy wówczas wolne 3/4 etatu. Po konsultacjach z władzami uczelni udało się to rozszerzyć, żeby zapewnić Łukaszowi cały etat. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to w czerwcu 2019 roku Łukasz przyszedł do pracy do Centrum Symulacji, wówczas jeszcze jako technik. Natomiast bardzo szybko wszystkim udowodnił, że technik to za mało, jak zwykle. No jest trenerem, jest taką opoką, słuchajcie, tego zespołu, jedną z wielu, która scala ten zespół na co dzień i powoduje, że jakby to Centrum Symulacji żyje, tętni i ma możliwość przekazywania wiedzy nie tylko teoretycznie książkowej, ale też przede wszystkim praktycznej i to w taki właśnie sposób, jak widzimy na załączonym obrazku, czyli z pasją, zaangażowaniem, uśmiechem, w pełni otwartości do studentów, którzy, mam wrażenie, i przynajmniej tak w kuluarowych rozmowach otrzymujemy takie informacje zwrotne, że bardzo cenią sobie te zajęcia, więc ja jestem niesamowicie szczęśliwy z tego, że udało się to wszystko w tą stronę poprowadzić, że Łukasz jest częścią tego zespołu, że ta historia trwa nadal, że te 15 lat to jest, piszemy jakby kolejne karty tej historii ratownictwa medycznego w może troszeczkę innym wydaniu, ale myślę, że chyba jeszcze bardziej efektywnym niż to w ambulansie, bo jakby Łukasz teraz ma możliwości kształcić dziesiątki osób, które faktycznie do tych ambulansów, do oddziałów ratunkowych czy w inne obszary, w których ratownictwo medyczne jest realizowane, mogą trafić i mogą pomagać tym ludziom zarażeni tą pasją i tą energią, którą Łukasz emanuje na co dzień. Wow, presja rośnie. I teraz właśnie zatoczyliśmy taki wielki krąg. Od takiego naszego pierwszego wejścia i spotkania, mówienia o optymizmie, o takim pozytywnym podejściu do świata z uśmiechem, przez te kuźnie wykuwania talentów ratowniczych do rzeczywiście miejsca, gdzie to się dzieje. Tomasz, ja już to powiedziałem poza anteną, jesteś naszym kolejnym kandydatem do rozmowy i mam nadzieję, że właśnie dzięki Twojemu doświadczeniu, bardzo szerokiemu, i tutaj też ukłony dla Przemka, że wskazał mi Twoją osobę, będziesz mógł nam kiedyś też jeszcze sporo ciekawych rzeczy o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej, wielu wątkowych, międzynarodowych, polskich, różnych misjach opowiedzieć. Chciałem przede wszystkim Tobie podziękować i za taką spontaniczną, dobrą reakcję na ten nasz pomysł. Dziękuję, że poświęciłeś dzisiaj swój czas na to, żeby się z nami spotkać. Widzicie się z Łukaszem pewnie tam codziennie, ale jutro się wyściskajcie jeszcze bardziej, bo myślę, że to co żeśmy dzisiaj jakby sprawili, taką niespodziankę Łukaszowi, gdzie ona poszła w świat. No, mam nadzieję, że się spotka z Łukasza dużym zadowoleniem, no i naszych widzów i słuchaczy. Ja również bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Grochu, widzimy się jutro w pracy, jest mi bardzo miło, że mogłem wziąć udział w tym spotkaniu i parę słów o tej naszej 15-letniej historii ratownictwa powiedzieć. Widzimy się jutro, działamy dalej, jutro wielki dzień, finały zawodów, eliminacje do zawodów SumWars na naszej uczelni, także działamy prężnie i pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich oglądających nas i bawcie się dobrze. Dzięki bardzo, Tomasz, jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia, do zobaczenia w Nordic Ticket Live. Pozdrawiam. Cześć. Hej. No to taka niespodzianka dla Ciebie. Wow, dziękuję. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, ale po raz kolejny muszę przyznać, że jednak słuchanie tych wszystkich superlatyw jest bardzo trudne. Jak to udźwignąłeś, to ja nie wiem. Nie wiem, ale druga butelka wody. Tak, ale myślę, że to będzie fajnie. Pytanie, prośba do Marcina Gałkiewicza. Wklej proszę link odnośnie jutrzejszego Waszego wydarzenia, bo to jest ogromnie ważne. A teraz zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeżeli one się pojawiły, to bardzo proszę. Jednym z takich pytań, które padło chyba gdzieś na początku naszego spotkania, było autorstwa pana doktora Grzegorza Lewandowskiego i już postaram się te pytanie zadać. Pan Grzegorz pyta, podaj definicję rutyna to. Rutyna to zakładanie, że każdy wyjazd i każdy pacjent to jest praktycznie to samo, a doskonale wiemy, że każdy pacjent się różni, jednak po
wielu wyjazdach mamy tendencję do zawężania dolegliwości, bagatelizowania i wydaje mi się, to można określić jako rutynę. Nie wiem, czy wyczerpałem tą definicję, ale w moim odczuciu właśnie to tak wygląda. Właśnie rutyna powoduje zawężenie tych wszystkich, tego całego spektrum, na jakie możemy spojrzeć na pacjenta. To ty jesteś autorem swojej odpowiedzi, więc jeżeli ona cię satysfakcjonuje, to mam nadzieję, że usatysfakcjonuje również samego autora pytania i oczywiście widzów i słuchaczy, czy słuchaczki również. Jest z nami pani Maria. Pani Marysiu, dziękuję za pani pytanie, które brzmi: czy są jakieś rozwiązania stosowane w NHS, które szczególnie przydałoby się u nas? I przede wszystkim, czy są one możliwe do wdrożenia w Polsce? Zdecydowanie takim bardzo przydatnym rozwiązaniem stosowanym w brytyjskim właśnie NHS-ie jest standaryzacja, unifikacja chociażby poszewek na poduszki. Każdy pacjent ma prawo wygodnie leżeć w ambulansie, niekoniecznie musi to być twarda deska ortopedyczna, jak jedzie na nóżach, może mieć wygodną poduszkę, może mieć wygodny koc i to wszystko jest zunifikowane, to znaczy, że przyjeżdżając do szpitala z pacjentem, przekładając pacjenta na łóżko szpitalne, tak naprawdę możemy zabrać z tego łóżka poduszkę już ubraną w poszewkę i ją przełożyć do naszego ambulansu. A to dlatego, że pacjent, który miał poduszkę w ambulansie, ta poduszka jest dokładnie taka sama jak w szpitalu w całym NHS. Więc nie ukrywam, że standaryzacja pomaga, bo chociażby kwestie wymiany pościeli, chociażby kwestie właśnie takiej prozaiczne jak poduszka, no, jest to bardzo przydatne. Potwierdzam, takie poduszki są tutaj też w tym miejscu, gdzie ja pracuję i nawet są poszewki, i są poduszki, i są prześcieradła i jakoś to się daje wszystko ugrać. I są też koce i można takie coś dedykować każdemu pacjentowi, który jest przebrany. Tak więc myślę, że to nie jest aż takie do końca trudne, żeby to ogarnąć. Może kwestia zmiany systemu zarządzania albo dostępu do podejście, przepraszam, że wejdę sobie, może podejście do tematu jako do prężnej gałęzi biznesu. Z racji tego, że nie oszukujmy się, da się odnieść wrażenie, pracując w Wielkiej Brytanii, że to wszystko jest poparte dużą oszczędnością. Pomimo tego, że zdajemy sobie sprawę, że na Zachodzie są większe możliwości finansowania pewnych rzeczy, to jednak musimy pamiętać o tym, że kraje zachodnie wykazują się, w szczególności kapitalistyczne, wykazują się dużą oszczędnością. Ten pieniądz musi być ulokowany w sposób przemyślany, konkretny. Nie możemy sobie pozwolić na wystrzelenie jakiegoś pomysłu z kosmosu, który może się przyjmie, może nie. To musi mieć swoje jakieś zastosowanie w praktyce. I nie da się ukryć, że tam medycyna jest traktowana jako prężna gałąź bardzo dochodowego biznesu. Nie wspomnę o sytuacji, że pacjent równa się pieniądz dla danej jednostki, a w Polsce jednak za pacjentem nie idą te pieniądze dla jednostki, dlatego też prawdopodobnie te wszystkie problemy z dalszym przekazywaniem pacjentów do innych ośrodków. Pan Grzegorz, dziękuję za odpowiedź. Skwitował to czad, tak więc wnioskuję, że pan Grzegorz jest usatysfakcjonowany. Marcin Gałkiewicz napisał Roger that, czyli informacja za chwilkę pójdzie przekazana odnośnie jutrzejszego wydarzenia. Pani Jogoda, którą serdecznie pozdrawiamy, Mikołajczyk, napisała, czy to znaczy, że wiadomo coś o ogólnopolskich zawodach symulacji w tym roku. Może Łukasz coś wie, z czym będzie mógł się tutaj podzielić z naszą słuchaczką. Nie mam żadnych informacji, żadnych przecieków. Póki co skupiamy się na zawodach SumWars, które są organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Jutro właśnie mamy eliminację, a następny finał będzie organizowany w Katowicach, więc póki co tym żyjemy. Świetnie, bardzo dziękujemy za to pytanie. Już pojawił się link w komentarzach. Marcin Gałkiewicz jest tutaj, nadzoruje, moderuje tę część naszej rozmowy, tak więc jestem bardzo zobowiązany i myślę, że pani Jagoda jest również usatysfakcjonowana. Pozdrawiał nas przed chwilką Karol, jeszcze Szwej, pozdrawiają nas ratownicy, studenci drugiego roku ratownictwa medycznego. Pojawił się też Adam Ubych. Adaś, wiemy, że rodzina, dzieciaki, dużo
tutaj czasu i energii i uwagi poświęcać im należy i trzeba, więc nie ma problemu. Spotify jest od tego, żebyś mógł zerknąć tam jutro i posłuchać. No właśnie, Marcin też wspomniał odnośnie, że w trakcie podróży poszło dużo morfiny, diazepamu i heparyny, ale gdybyś mu tak w kilku zdaniach, bo widzieliśmy to nagranie, które leciało w tle, co się takiego tam stało w takim 1,5-minutowym twoim przedstawieniu sprawy, dlaczego do tego wypadku doszło i jak ty jako pacjent wspominasz doświadczenia z brytyjskimi medykami? No, nie muszę ukrywać, że do tego zdarzenia pewnie by nie doszło, gdybym po prostu nie latał na paralotni, ale z drugiej strony podobny wypadek może się zdarzyć każdemu, kto schodzi po schodach i źle po prostu dobierze stopień. Więc tutaj no, mogę powiedzieć, że pewnie brawura na pewno też miała duży wpływ na całą sytuację, no ale niestety do zdarzenia doszło i zaopiekowanie się, zaopatrzenie mnie przez brytyjskie służby było bardzo profesjonalne i mega empatyczne, chociażby z tego powodu, że byłem pracownikiem tych służb i zarówno załoga śmigłowca była mi dobrze znana, ponieważ w tamtym rejonie często korzystaliśmy ze śmigłowca, bo pamiętajmy, że jest to rejon no, takiej agrokultury, sporo farm, sporo jakichś dużych takich rolnych elementów występuje, gdzie za tym idzie wypadki, różnego rodzaju, nie wiem, kopnięcia przez byka, stratowanie przez bydło, wciągnięcie ręki farmerowi przez jakąś maszynę rolniczą, czy też wypadki komunikacyjne, które się tam zdarzały, powodowały, że pacjenci wymagali transportu śmigłowcem, a nie karetką i często właśnie współpracowaliśmy właśnie z ambulansem lotniczym, więc wszyscy byli mi dobrze znani. Nie ukrywam, że i w szpitalu, i w samym ambulansie no, odzew był niesamowity i no, było mi bardzo, że tak powiem, miło, że zostałem tak dobrze zaopiekowany i z taką dużą dozą empatii, bo przyznam szczerze, jednak w momencie, gdy jesteś uszkodzony i leżysz w obcym szpitalu, w obcym kraju, no można poczuć się tak troszeczkę osamotniony, pomimo ogromnego wsparcia ludzi i informacji, SMS-ów i potężnego po prostu tutaj aż wręcz zaskakującego odzewu społeczności polskiej i brytyjskiej, to jednak jesteś w takiej troszeczkę takim limbo. Nie wiesz, co się z tobą będzie działo, więc nie ukrywam, że ta empatia, która płynie tam, chociaż w dużej części też jest wymuszona przez regulamin, który, tak jak tutaj kolega pomagający w rejestracji w HCPC zaznaczył, że kandydat do pracy z ludźmi musi mieć pewne predyspozycje. Okay? Nie można obsadzić introwertyka w miejscu, gdzie ma pomagać i być otwartym na innych. No, fakt. I teraz powiem takie pytanie. Możesz odpowiedzieć tak lub nie, wymijająco, przecząco. Czy po twoim przymusowym niestety odejściu z NHS-u dostajesz jakieś wyrazy sympatii nadal, czy masz jakiś kontakt z ludźmi, czy było wręcz powiedziane, że kiedy staniesz na nogi, wrócisz do zdrowia, masz tu zawsze miejsce dla nas w naszej pracy. I ja przepraszam, że pytam o takie bardzo intymne rzeczy, ale chciałbym, no, żeby to zabrzmiało, jeżeli tylko może. No zdecydowanie tak. Nie tylko mam kontakt z ludźmi, z którymi pracowałem, Brytyjczykami, Polakami, ale również właśnie z tą wspomnianą osobą, która doprowadziła do mojego zatrudnienia, czyli Mrs. Caroline Hastings, którą serdecznie pozdrawiam, moja szefowa. No jednak możliwości pracy w brytyjskiej służbie zdrowia są ogromne, bo pamiętajmy, że ten rozwój kariery może iść w różną stronę. Jeżeli jesteś młody, sprawny i chcesz działać, możesz być odpowiedzialny za różnego rodzaju zdarzenia takie typu active shooter bądź jakieś zdarzenia chemiczne. Możesz mieć ciekawą karierę w harcie, czyli w takim Hazardous Response Team, czyli takim zespołem do zadań specjalnych na różne wydarzenia. Możesz być osobą, która zajmuje się szkoleniami tylko, bo pamiętajmy, że też ratownicy, którzy pracują w pogotowiu
20 plus lat, mają ogromne doświadczenie, ale nie zawsze zdrowie do działania stricte z pacjentem, więc te możliwości działania i rozwoju w Anglii są duże i miałem takie propozycje, ale no, nie można, że tak powiem, wchodzić do tej samej rzeki dwukrotnie, trzeba otworzyć się na inne możliwości i obecna kariera, która tutaj została zapoczątkowana przez Tomka, nie ukrywam, że wiąże z tym duże nadzieje i spełnienie przede wszystkim, bo to jest bardzo satysfakcjonujące, jak masz do czynienia z młodymi, bardzo ambitnymi ludźmi, niejednokrotnie patrząc na naszych studentów, widzisz gdzieś tam siebie. No, oczywiście może 30 kilo szczuplejszego, 15 lat młodszego, no ale jednak widzisz ten ogień wokół, więc to jest mega pozytywne, a z racji tego, że pracuję w Centrum Symulacji Medycznej, gdzie możemy symulować medycynę w takim prehospitalu i nie tylko, no jednak pole do działania jest ogromne. Tutaj uzupełnieniem twojej wypowiedzi będzie komentarz Marcina Gałkiewicza. Koledzy Łukasza z pracy z UK odwiedzali go w Polsce, również wspomniana szefowa, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. No to chyba najlepsza rzecz, która się mogła przytrafić. Pan Damian napisał do nas takie pytanie do ciebie. Troszkę chyba już na ten temat było mówione. Czy w tamtym miejscu, w Northwest Ambulance Service, dużo jest wyjazdów do tak zwanych wizyt POZ? Jak sobie z tym radzą medycy, paramedycy w tamtym systemie? Generalnie wyjeżdża się do wszystkiego na sygnałach. Dojazd do pacjenta zawsze odbywa się praktycznie na sygnałach, chociaż są różne kody, tak jak w Polsce, K1, K2, K3, ale zawsze są to sygnały, czasami tylko świetlne, bo jedziemy w nocy, nie ma potrzeby włączać sygnałów dźwiękowych, ale dojeżdżamy do pacjenta i gęsto zdarza się, że pacjent nie wymaga pomocy ambulansu, nie wymaga transportu do szpitala, a właśnie na przykład rozmowy socjalnej, bądź takiej bardziej ukierunkowanej na POZ, no różne zdarzenia. Różnica polega na tym, że jednak tam trzeba się pochylić nad każdym pacjentem, pomimo tego, że przyjechałeś pogadać, w jaki sposób zbadać pacjenta, ocenić, czy nie ma jakiegoś drugiego dna ta cała historia i dopiero po takiej wnikliwej analizie, która czasami może trwać godzinę, czasami 2, po prostu możesz tego pacjenta zostawić w domu. Komentarz do tego, co powiedziałeś przed chwilką odnośnie osób pracujących. Pan Adrian napisał taki komentarz bez przesady z tym introwertykiem nie nadającym się do ratownictwa. No to może odnieść się do tego, ja niestety nie będę zabierał głosu. Akurat tutaj z kolegą Adrianem się absolutnie zgodzę, bo ratownictwo jest specyficzną branżą medycyny, więc tutaj introwertyk też znajdzie swoje miejsce. Bardziej myślałem o kwestii takiego wsparcia socjalnego, takiego, wiecie, no, otwarcia się na innych. No jest to trudne. Ja jestem ekstrawertykiem, więc nie wiem, co doświadczają introwertycy, ale no, na pewno nie jest to komfortowe dla osób, które takie właśnie cechy charakteru prezentują. Kiedy gdzieś tam chyba w połowie naszej audycji wspomniałem o twoim chyba najpiękniejszym tle, jakiej kiedykolwiek zagościło w NT Live. Mówiłem o gitarach, mówiłem, że jesteś muzykiem, że grasz w swoim bandzie, za co tobie też bardzo dziękuję. Dziękuję za te nagrania, które mi wysłałeś. Pan Grzegorz przesłał jeszcze jedno pytanie. Ja przepraszam za pytanie z obszaru poza medycyną. Jak sądzisz, który światowy gitarzysta jest najlepszy, najciekawszy, najbardziej rozpoznawany na świecie? Czy jest to Santana, czy jest to B.B. King, czy jest to może Knopfler? Mam nadzieję, że chodziło o Marka albo jego brata, bo wiemy, że mamy dwóch. Tak, pewnie o Marka. Jak najbardziej każdy z tych nazwisk jest nietuzinkowe i legendarny. Natomiast ja z młodszego pokolenia mogę śmiało powiedzieć, że John Mayer skradł moje serce i ten bluesman jest no, po prostu wirtuozem gitary niesamowitym. No, ja się chyba trochę muszę zgodzić. Nie wiem, co na to pan Grzegorz Lewandowski, ale mam nadzieję, jak się kiedyś spotkamy, może na żywo w końcu w Łodzi, czy w jakimkolwiek części Polski, to będziemy mogli porozmawiać troszeczkę o tych gostach muzycznych. Jeżeli wróciły drogie panie, to machamy do twojej małżonki i do twojej córy. Miałem okazję poznać w Roztokowej Dolinie. Pojawił się komentarz od Marcina Gbiorczyka, przywołanego wcześniej do tablicy, troszeczkę przeze mnie.
rozmowa z pacjentem, a nie pouczanie pacjenta i rodziny, po co wzywali ZRM, po co przyszli do SOR-u. Dużo pracy przed nami w naszym systemie ochrony zdrowia. Kropla drąży skałę, to właśnie ten autor tego powiedzenia. Ale Łukasz, odnieś się do komentarza Marcina. No, bezdyskusyjnie kropla drąży skałę. Na pewno dużo pracy przed nami. Widząc zmiany, które następują w polskim systemie ratownictwa medycznego w okresie, w którym ja miałem przyjemność pracować, no, są bezdyskusyjne. Pamiętam, kiedy zaczynałem jeździć w karetkach z lekarzem, gdzie tak naprawdę standardy były dalej jakimś tematem tabu. Owszem, wiedzieliśmy o nich, ale dalej ta medycyna była mocno uznaniowa w zależności, kto był na dyżurze. Tak teraz już mamy mocną implikację standardów w pracy ratownika medycznego w pogotowiu. Dodatkowo wchodzą dodatkowe narzędzia, które mamy możliwość, nie oszukujmy się, miniaturyzacja powoduje, że możemy zmieścić USG w kieszeni, co jest fantastycznym narzędziem, bo myśląc o USG jako stetoskopie XXI wieku, oczywiście myślimy tutaj o protokole EFAST, no jest to narzędzie niesamowite. Co za tym idzie, bezdyskusyjnie przyjdzie też moment, że będziemy musieli się pochylić nad tymi kompetencjami miękkimi, z racji tego, że wiemy doskonale, że jesteśmy dobrze przygotowani do ratowania, mamy sprzęt, na którym możemy działać, sprzęt światowej jakości, bo będąc w Stanach czy będąc w Wielkiej Brytanii, no ratownicy pracują na Ferno, Strikerach, innych czołowych markach ratowniczych, gdzie w Polsce też już jest to, można powiedzieć, standardem, natomiast kompetencje miękkie są, no dalej kuleją, a nie oszukujmy się, 75% błędów medycznych, to pokazują badania, no wynikają z braku tych skilli miękkich. I to, co Marcin powiedział o CRM-ie, czyli Crisis Resource Management. Pracując w CSM-ie miałem ogromne szczęście być na różnego rodzaju ciekawych kursach, gdzie no, niektóre dane są szokujące. Proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili badania w 2018 roku, w których okazało się, że w wyniku właśnie tych kompetencji miękkich albo ich braku, gdzieś to przekazanie pacjenta umyka i to w kraju, właściwie no w potężnym narodzie 340-milionowym powoduje od 200 do 400 tysięcy zgonów pacjentów rocznie. Mówimy o zatrzymaniu, o zgonach, można powiedzieć, wewnątrzszpitalnych, czyli jak już jest kontakt z medykami i jest to ekwiwalent równy 3 Boeingom 747 rozbijającym się codziennie w Stanach. Gdybyśmy wiedzieli, że latanie jest tak niebezpieczne, nikt by z nas do samolotu nie chciał wejść. A w przypadku, gdy myślimy o tym, że trafiamy do szpitala i podobna sytuacja może się zdarzyć, no jest to szokujące. Ale badania pokazują, że tak jest. W Polsce takich badań nie ma, nie wiemy, co by wyszło. Wiadomo, nie można przekładać wszystkiego z jednego kraju na drugi, ale możemy się spodziewać, że rzeczywiście ta walka z systemem bardzo często pochłania najwięcej uwagi medyków, co, nie oszukujmy się, powinna być skierowana na pacjenta. Ale nie może być, bo system jest tak skonstruowany, a nie inaczej. I tutaj pozwoli, że też podziękuję Tobie, Tomkowi, Marcinowi, całej ekipie CSM-u, że właśnie pochylacie się nad tymi umiejętnościami miękkimi, że wprowadzacie to w życie, robicie to właśnie w tej waszej kuźni talentów ratowniczych i zawodowych, że uświadamiacie młodszym, trochę starszym, nieważne wiek, nieważna jest płeć, właśnie te elementarne kwestie. To jest bardzo ważne, bo mamy nadzieję, że przez taką pracę u podstaw, takie drążenie skały, taką kroplą, o której mówił kolega Gbiorczyk, będzie po prostu przynosiło wielkie efekty. Pani Katarzyna, Kasiu, cześć, witaj, Bielat, która jest z nami, napisała taki komentarz może polecający. Co do introwertyków, polecam książkę Ciszej, proszę, Susan Cain. Doskonale radzą sobie w tych trudnych sytuacjach, również w relacjach. I to jest taka rekomendacja. Dziękujemy Tobie, Kasiu, za tę książkę. Dziękuję. I to jest bardzo fajne. I pojawiło się pytanie od Pawła i
uznajmy, że tym pytaniem będziemy kończyć tę część pytań i odpowiedzi. Poprosimy naszego gościa, żeby podsumował nasze spotkanie, przekazał informację związaną z książką, z publikacją, która będzie dla nas jakimś taką właśnie ciekawostką. I Paweł pyta: Łukasz, ja się ciebie zapytam o jedną rzecz. Które urządzenie z urządzeń transportowych przeniósłbyś do ratownictwa w Polsce? Manger Elk, jeżeli dobrze jest napisane, Banana Board, Handling Belts, Slide Sheet czy Turntable? Turntable, tak. Turntable, przepraszam. Turntable. Dobre pytanie. No, tutaj znowu odnoszę się do kwestii polityki noszenia, dźwigania. Jest to wręcz zabronione, aby osobę podnosić z ziemi na zasadzie szarpania, może nie szarpania, ale z wykorzystaniem popularnych dźwigni bądź za ramię dźwiganie starszej osoby w wieku 80 plus lat z dużą niedowagą nie jest wskazaniem do tego, żeby taką osobę podnieść z użyciem rąk dwóch silnych ratowników bądź ratowniczych. W takiej sytuacji, jak i w innych, gdzie musimy kogoś podnieść, zalecane jest wykorzystywanie właśnie Manager Elk, czyli pneumatic cushions. To są poduszki pneumatyczne, 4 poduszki skompresowane do takiej, że tak powiem, cienkiej maty, po napompowaniu osiągają wysokość dużego krzesła, są wygodne i z ich pomocą podnosimy ludzi z ziemi. One są też niesamowicie pomocne do momentu, gdy musimy na przykład, możemy mieć ciężkiego pacjenta zaopatrzonego na desce, w podbierakach, w scoop stretcher, którego ciężko jest wyrwać z ziemi, ale jak użyjemy tych poduszek pneumatycznych, podniesiemy pacjenta z użyciem tej poduszki pneumatycznej do wysokości, oczywiście z asekuracją z 2 stron, do wysokości krzesła, już znacznie łatwiej jest nam go przenieść na nosze, które są na tym samym poziomie, więc zdecydowanie poduszki pneumatyczne mogłyby zrobić furorę w naszym ratownictwie, ale pozostałe elementy wymienione tutaj w tym zapytaniu są tak samo istotne, ponieważ pacjent, któremu nie może wstać, ale musi przenieść się ze swojego krzesła na krzesełko kardiologiczne z urządzeniem banana board, czyli nic innego jak plastikowa, płaska deska, która pozwala przesunąć się takim ruchem posuwistym z jednego fotela na drugi, jest niesamowita i unikamy sytuacji właśnie szarpania ludzi za pasek, szarpania ludzi za ręce, dźwigania, jakiegoś takiego, wiecie, walki z pacjentem. Tam tego nie ma. Supportujemy pacjenta, ale podnosimy go z wykorzystaniem narzędzi, które zapewnia nam ambulans, więc zdecydowanie tak. Zachęcam Państwa, jakby uzupełnieniem wypowiedzi Łukasza czy komentarzem do pytania autora, zaglądajcie na profil Ratownik na Wyspach. Tam Paweł na tym swoim blogu przedstawia wiele rozwiązań, które pokazuje, jak w optymalny sposób ułatwiają pracę medykom, chronią ich przed wtórnymi urazami, jak zabezpieczają pacjentów, bo czasami starszą osobę, filigranowej postury pani, 100-letnia albo starsza, która waży niewiele, której nawet podnoszenie sprawia ból z powodu choroby podstawowej, to naprawdę ułatwia. Zachęcam do tego, co Paweł tam pisze na swoim blogu, żeby czytać. I też zachęcam Państwa, skorzystam z okazji, Mateusz Abratański, który jest dzisiaj z nami, który prowadzi swój profil na Facebooku, Abram International, znaczy przekazał taką informację, taką zapowiedź, może też taką propozycję dla wszystkich zainteresowanych osób, które chciałyby zgłębiać swoją wiedzę związaną z nauką języka angielskiego, takiego medycznego. I tutaj chyba będzie idealne, jak nawiążę do tego, co powiedział Łukasz, żeby nie bać się mówić, żeby rozpocząć mówienie, żeby wejść w te interakcje, nawet jeżeli popełniamy błędy, bo żeby je wyeliminować, musimy je jakby nazwać czy skonkretyzować.
Tak, Mateuszu, proszę Cię zamieść informacje odnośnie tego kursu, jeżeli macie Państwo ochotę. Nurdistrigget jest od tego, żeby łączyć ludzi, łączyć inicjatywy, łączyć różnego rodzaju ciekawe spostrzeżenia. Panie Pawle, witamy Pana, cieszymy się, że jest Pan dzisiaj z nami. Damian Król napisał też komentarz, jak już mowa o muzyce, przypomniałem sobie z Anką, wyszliśmy do Ciebie w centrum urazowym z gitarą i śpiewem, co spotkało się z dużą sympatią personelu i innych pacjentów na oddziale. Zrobiło to ogromne wrażenie. Tak więc ja myślę, że taki komentarz muzyczny jest chyba świetny. Co do tego Twojego Mejera, to ja się pod tym podpisuję. Super. Ekstra, świetnie. No to dobrze, mój drogi Łukaszu. Będę prosił Ciebie o jakby dwie rzeczy. Chciałbym, żebyś jeszcze gdzieś w wolnym dla Ciebie czasie, może dzisiaj wieczorem albo jutro, odniósł się do tych komentarzy. Jeżeli coś żeśmy pominęli, to bardzo Cię proszę, będziesz mógł normalnie Jasne. Na Facebooku to uzupełnić. Nie poruszyliśmy dzisiaj tematu Nowego Jorku, ale ja chciałem się skupić na tych dwóch częściach. NHS, wypadek, Tak. potem CSM. Ale o Nowym Jorku na pewno napisz kilka zdań w komentarzach, bo to była świetna wymiana edukacyjna i byłoby szkoda, gdybyś o niej nam nie wspomniał. Więc będę Tobie bardzo wdzięczny. Może jakiś komentarz, gdzie będzie link z odniesieniem się do informacji, może jakaś relacja, może jakieś foto, może nagranie, więc jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę. Oczywiście. A teraz zachęcam Cię do tego, żebyś podsumował nasze spotkanie i żebyś przekazał może jakąś taką wskazówkę odnośnie literatury branżowej, która w Twoim przekonaniu jest naprawdę pomocna i warto czerpać z niej dobre wzorce i wiedzę i może też inną świadomość, która jest nam potrzebna w zmianie nas samych, systemu i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że na pewno pod kątem polskiego ratownictwa powinniśmy przestać bać się korzystania z różnego rodzaju pomocy kognitywnych, czyli jakiegoś, nie wiem, checklisty, poradniki, różnego rodzaju małe książki, które możemy mieć z sobą. No tutaj słynny szczeklik przychodzi na myśl na samym początku, ale rzeczywiście warto korzystać z nich, warto sobie przypominać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, przejrzeć pewne rzeczy, jeżeli jedziemy na wyjazd. I tutaj z takich publikacji, o które prosiłeś, no tutaj mam dwie. Pierwsza to jest właśnie książka, którą dostałem, taki pocket, wersja właśnie kieszonkowa, na której bazuje brytyjski Ambulance Service. Jest to zbiór wszystkich informacji o lekach, o postępowaniu w urazie z dorosłymi, z dziećmi, protokoły ALS, które mamy do wykorzystania. I tutaj mamy polski ekwiwalent, który pod redakcją Jacka Wawrzynka, doktora Jacka Wawrzynka, przy współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, zalecenia postępowania dla ZRM. Również jest to praca zbiorowa, mnóstwo bardzo dobrych ratowników i ludzi brało udział w tworzeniu tej książeczki, ale bardzo fajna sprawa, podręczna, mała, kompaktowa i naprawdę chodzi tylko o odświeżenie sobie wiedzy z poszczególnych elementów. No tutaj mamy nawet projekcję FAST, więc jak najbardziej nie powinniśmy się bać korzystać z takich książek. Nawet przy pacjencie, jeżeli musimy coś sprawdzić, powinniśmy z tego korzystać. To ja dziękuję za takie bardzo zgrabne i bardzo rzeczowe, ale też krótkie podsumowanie. Bardzo Tobie dziękuję, że wskazałeś te dwie publikacje. Została poczyniona fotografia zgodnie z naszym stałym zwyczajem. Jutro w poście przypominającym, gdzie nas można posłuchać i gdzie nas można zobaczyć w NT Live, w retransmisji, czyli YouTube i będzie to oczywiście Spotify. Bardzo za to oczywiście Tobie dziękuję. Państwa bardzo też proszę o opinię i recenzję na temat Nurdistrigget Live. Jest taka przestrzeń w internecie, gdzie możecie Państwo napisać, czy to, co robimy od tych 84 odcinków podoba się Państwu. Czy uważacie, że taka forma, którą prezentujemy w rozmowach z zaproszonymi gośćmi, spotyka się z Waszym przyjęciem dobrym albo krytycznym? Co byście chcieli zmienić, co byście chcieli poprawić? Te informacje są dla nas bardzo ważne, żeby się też rozwijać. Ten rozwój nas bardzo mocno interesuje i idąc w ślady
wszystkich opinii naszych fantastycznych gości w NT Live, no chcielibyśmy też tak iść. 84 odcinek już pomalutku się kończy, za 16 odcinków 100 wydanie, a może wstawimy ankietę, kogo chcielibyście Państwo zobaczyć w 100 wydaniu NT Live? Nie wiem, to jest taki pomysł, który w tym momencie z naszym zespołem rozważamy. Może padnie jakaś propozycja od Łukasza, kogo by chciał zobaczyć jako następną osobę, jako gość siedzący i słuchający pytań i komentarzy widzów i słuchaczy. Co ty na to? Może uda się też kogoś wpisać na naszą czarną listę. Co ty na to, Łukasz? Ja myślę, że grono znakomitych osób, które może się tu powiedzieć, jest tak duże, że nie chciałbym nikogo pominąć. Naprawdę jest mi to ciężko teraz wytypować jedną osobę, która mogłaby tutaj u Ciebie usiąść, bo ja mam już po prostu pomysł na te 16 odcinków. Aha, czyli dobrze, no to nie ma problemu, no to może ja się przeprowadzę do CSM-u, tam zrobicie mi jakieś studia i stamtąd będziemy robić. Mamy cały sprzęt, pandemia wymusiła na nas przeniesienie działalności dydaktycznej do sieci. Nie ukrywam, że tutaj właśnie Tomasz Lem i jego zdolności kierownicze lidera doprowadziły do tego, że powstało bardzo dużo ciekawych filmów instruktażowych, gdzie sami byliśmy zaskoczeni, jak pozytywny odzew mają w środowisku. Więc tak, mamy sprzęt, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Pozwolę sobie raz tylko przypomnieć, bo bardzo mi zależy na frekwencji, żeby ten głos był wysłuchany. Już za tydzień, 10 luty, godzina 19, pan doktor habilitowany nauk medycznych Klaudiusz Nadolny będzie naszym gościem. Dlaczego ten gość jest tak istotny dla nas? To, co powiedział Łukasz, wielowątkowa postać, bo i menadżer, bo i szef katowickich służb ratunkowych, tych wyjazdowych i biorący udział w szeregu zmian legislacyjnych i oczywiście bardzo wielka postać, jeśli chodzi o współdziałanie z Krajowym Konsultantem Medycyny Ratunkowej. W związku z tym niebawem wydarzenie pojawi się na Facebooku i myślę, że będzie to naprawdę wielka okazja do tego, żeby zadać bezpośrednio panu doktorowi pytania, co powinno się zmienić w naszym systemie, albo jak ta zmiana powinna przebiegać, żeby to ratownictwo XXI wieku wyglądało tak jakbyśmy chcieli my sami, żeby nas nie pytali o zdanie urzędnicy, ale żebyśmy my mówili urzędnikom, jak to ratownictwo ma wyglądać. Dokładnie. No to co? To ja myślę, że możemy się pożegnać, zostawiając naszych widzów z takim niedosytem. Blisko 60 osób jeszcze nas ogląda, czyli to nie jest najgorzej. Bałeś się, co tak długo będziemy rozmawiać, nie będzie o czym, a okazuje się, że 2,5 godziny prawie mijają. Tak więc bardzo, bardzo się cieszę i jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować, że przyjąłeś to zaproszenie tak spontanicznie. Ja również chciałem podziękować i bardzo dziękuję za wyróżnienie i możliwość tutaj, że tak powiem, przedstawienia siebie. Było to bardzo miłe doświadczenie i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Fantastycznie. Pan Damian Król napisał: Paramedic Exchange program to świetny sposób, by spojrzeć, jak wygląda ratownictwo za oceanem, by złapać wiatr i trochę świeżego spojrzenia. Dzięki za ten czas. Myślę, że to wpłynęło także na to, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy teraz. Dziękujemy też Marcinowi za już taką wstępną opinię. Myślę, że jesteś najbardziej poprowadzony tym optymizmem Łukasza. Jak ochłoniesz, to może jakieś jednak słowa krytyki do NT Live będą mogły być przekazane. Raz jeszcze dziękuję za wszelkie wyrazy sympatii, przede wszystkim za naszą pracę. Pan Grzegorz jak zwykle, głęboki niedosyt, racja Jacku, dziękuję za ten piękny wieczór. I co tu dużo mówi, drodzy Państwo, jestem bardzo zadowolony, że kolejny fantastyczny wieczór udało nam się spędzić w Państwa towarzystwie. Również bardzo dziękuję. Wielka frajda spotkać się z Łukaszem, a przypomnę, że właśnie Łukasz Mścisz, Groszek, nazwany przez bliskich i przyjaciół To za mało. Tym pozdrawiamy Michała. Będę z Państwem żegnał. To był 84. odcinek NT Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak i było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w kolejnym wydaniu, a już za chwilkę nasza następna audycja w zaplanowanym czasie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.